Cześć, witam Was Energik w kolejnym podcaście ze złą nazwą, czyli Gralogi, realizowanym wspólnie z Bartem Jakubczykiem. Siemanko. Cześć Krzysiek. Dzisiaj wybraliśmy temat, o który kilka osób się tam pytało, to znaczy jedna się pytała. O, to idealnie, to jest... Ale dbamy o każdego, nawet o jedną osobę. Na naszego największego fana w tym momencie to jest. W każdym razie temat poziomu trudności w grach i oczywiście co za tym idzie gier Souls-like'owych. I to jest w ogóle takie, wiesz, jest tutaj pewnie takie wśród widzów what the fuck, nie? Bo ja w ogóle nie jestem odbiorcą Souls-like'ów, Tak, co się to już przyznaję. wielokrotnie powtarzałeś. Ale Bart jest tutaj z kolei specjalistą od Souls-like'ów. No właśnie, i teraz moje pytanie jest takie, czy tylko od Souls-like'ów, czy też tam wchodzi jeszcze jakieś Sekiro, Nioh, co tam jeszcze było, Bloodborne? Czy Też tylko między innymi, raczej... wiesz co, to powiem tak, musimy doprecyzować w takim razie, jakby przepraszam, że będę tutaj cię troszeczkę korygował akurat w tej kwestii, ale jako zboczuszek solsowy, no po prostu gdzieś tam nie da mi to spokoju, a więc teraz tego. Jeżeli powiemy ogólnie o Soulsach, to bierzemy zazwyczaj pod uwagę community, jeżeli mówimy Soulsy, no to będziemy brali pod uwagę właśnie gry od From Software, czyli m.in. Demon Souls, czy części Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring teraz. Jakby skupiamy się oczywiście na tych seriach. Jeżeli będziemy mówić o Souls-like'ach, no to mamy oczywiście na myśli cały gatunek, który dzięki From Software, no można powiedzieć, i to nie jest przekoloryzowane, powstał, czyli gry Soulso-podobne, które będą wzorować się na tym i tutaj tak, jak najbardziej wymienione przez Ciebie Nioh, masa innych rzeczy, gry 2D typu Dead Cells, Blasphemous, Salt and Sanctuary i wiele innych, także jest tego No tak. multum. Zwłaszcza, że do Souls-like'ów jest zaliczany też Star Wars Jedi Fallen Order. Tak, Choć to jest taki chyba absolutnie. bardziej chyba miękki, tak mi się wydaje, Souls-like. No i jeszcze z tego co pamiętam, teraz chyba niedługo wychodzi Lies of P. To jest od jakichś takich, chyba we Francji to się dzieje z takimi automatonami, jakieś fajne to dosyć jest. Przyznam szczerze, że to akurat mnie zainteresowało. Ograłeś demko? Nie grałem w demo, ale widziałem te trailery i to dosyć muszę przyznać, że fajnie wyglądało i mnie zainteresowało. Także dosyć dużo tych gier teraz wychodzi, bo no właśnie, bo poziom trudności, bo to jest jedna z rzeczy, która wielu graczy strasznie dzisiaj drażni, że bardzo spłycono poziom trudności w grach, że dzisiaj trudny, to kiedyś łatwy. Tak. Ale ma na to, wydaje mi się, wpływ bardzo dużo czynników, dlaczego te gry są łatwiejsze. Przede wszystkim gry mają docierać do coraz szerszej, szerszego grona graczy. Też jest coś takiego, że te gry 8-bitowe były trudniejsze, bo one były krótsze. Tak I na przykład, wiesz, jeżeli nie wiesz jak przejść Ricka Dangerousa, to może ci to zająć tygodnie. Ale jak wiesz, to jesteś w stanie go skończyć w 20 minut. Także to jest właśnie przykład, że jeżeli już coś wymaksujesz i wiesz jak przejść, no to przechodzisz to szybko. Dlatego te gry były trudne, no bo one musiały siłą rzeczy starczyć jakby na dłużej, a nie żebyś skończył w 20 minut. No ale... Dokładnie tak. Wychodzi I dodajmy pierwszy... do tego jeszcze, i tak tylko szybkie 3 grosze, dodajmy do tego też gry automatowe, gdzie przecież to miały być gry, które na siebie zarabiały. To była inwestycja, No tak. Nie oszukujmy się. Masz wrzucać te monety. Tak. To musi być trudne. I to jest właśnie też tutaj ciekawie, że poruszyłeś te automaty, bo w większości gier automatowych, nie wiem, jak na przykład Street Fighter 2, jeżeli byłeś lajkonikiem, tak jak ja, bo nie jestem prymasem w Street Fighter 2, no to przejście 3 przeciwników na automacie już było trudne. Czyli to było tak, wiesz, pograj sobie 5 minut i wrzuć kolejną monetę. Ale Absolutnie. były tytuły, na przykład Dragon Slayer, który tak naprawdę się kończył po 15 sekundach, jak nie wiedziałeś co zrobić, nie? No tak, oczywiście. Jak nie zdążyłeś, to i ta klasyczna animacja na końcu, Tak. prawda? No, także... To było w ogóle jakaś niesamowite. No ale poziom trudności w grach faktycznie z roku na rok spadał. Dzisiaj można powiedzieć, że troszkę się utrzymuje na jednym poziomie. No i wychodzi pierwszy Demon Souls. Demon Souls, który pamiętam, czytałem recenzję w PlayStation, w PSX Extreme, że gra była niesamowicie trudna, ale to było też taka gra trochę siermiężna, trochę taka surowa, można powiedzieć, nieociosana, taka bardzo taka właśnie
no może nazwijmy to surowa, to jest dobre określenie. Gra, Czy która gdzieś po pojawiła głowie się chodziło ci określenie trochę prymitywna? prymitywna, tak, trochę też taka podobno prymitywna, ale co ciekawe, recenzent się bardzo tym zachwycał właśnie z powodu tego wysokiego poziomu trudności, jak to było dosyć niespotykane na tamte czasy. Natomiast ja powiem Ci, że odpaliłem sobie Demon's Soulsa, bo ja w którymś momencie też wszedłem w posiadanie, bo po takiej recenzji musiałem w tą grę zagrać. Wiadomo. I nie wiem, czy nawet przyszedłem pierwszy zamek, czyli tam na samym początku zaraz. Baletaria. No i właśnie, teraz pytanie, bo te wszystkie gry Souls-like'owe mają jakby wzmóc w nas to poczucie, że czegoś dokonujemy, ale jest to okupione krwią, potem i łzami. Tak jest, naszą siermiężną pracą. Tak, jak najbardziej. I tutaj zastanawiam się, do której części w ogóle się odnieść, bo poruszyłeś już kilka bardzo ciekawych aspektów i może zacznijmy w takim razie, skoro podzielmy sobie tą twoją wypowiedź na kilka takich części, zacznijmy od początku, czyli może od tego poziomu trudności, cofnijmy się delikatnie w czasie, tak żeby no ci powiedzmy starsi odbiorcy doskonale wiedzą, to powiedzmy w naszym wieku chłopaki i dziewczyny, ci młodsi może nie, ale Demon's Souls wyszedł w roku 2009, w momencie kiedy branża gier wideo była w jakimś strasznym, z mojego punktu widzenia, dziwacznym, kuriozalnym po prostu momencie. O rok 2000 powiedzmy 4 plus, to były lata, gdzie zaczęło się coś dziwnego dziać na rynku. Deweloperzy nagminnie, ja bym powiedział, robili z graczy debili. To jest przerysowanie, oczywiście, ja specjalnie tutaj troszeczkę świruję, ale ewidentnie poziom trudności bardzo zaczynał spadać, tutoriale w pewnym momencie robiły się dziwne, a nie wiem, czy słyszałeś, ale... Słyszałem. Fani nasi skandują. Dokładnie. Zatrzymali się i robią to tak jak sobie. Wracając do tematu. Generalnie branża wideo robiła z graczy troszeczkę takie dzieci, które nie potrafią grać. Ten poziom trudności raz, że spadał, ale gry coraz bardziej upraszczały rzeczy do tego stopnia, że coraz częściej słyszeliśmy, że nam się nie chce grać i ja sam często czułem takie momenty, gdzie zaczynam w coś grać i ja nie czuję, żebym grał. Ja jestem tak ciągnięty za rękę, jestem tak prowadzony, że nie mam satysfakcji, że jakby ja wykonuję te rzeczy, ale radość z gry, no dla mnie w ogóle zaczynała znikać często, absolutnie nie zawsze, bo to nie znaczy, że nie było gier, które dawały satysfakcję i wyzwanie, po prostu procentowo i ja i branża ogólnie bardzo mocno to odczuwały. Gracze są troszeczkę bardziej jak dzieci prowadzone, a niby gry dla dojrzałego odbiorcy. Na tak zwanym autopilocie gry, nie? To były. Miło wspominam tutaj takiego Prince of Persia, on się nazywał po prostu Prince of Persia z grafiką cel shadingową, gdzie nie można było zginąć. To była gra na autopilocie, nie? Tam tylko nic nie robiłeś, gra się sama przechodziła, nie? Jasne. Ale chociaż to była nawet przyjemna tak, gra. Przyjemna gra, tak. Ale wiesz co, tutaj na tym tle, co powiedziałeś, że branża przechodziła jakby taką dziwną metamorfozę w kierunku bardziej właśnie skazualizowania rynku, żeby on był bardziej dostępny. Warto zauważyć, że były jeszcze takie sytuacje, kiedy gry, które wychodziły w tamtym czasie na PlayStation 3, okazywały się za trudne i gracze prosili o to, aby wypuścić tak zwane easy patche, żeby oni mogli je przejść. Tak samo będzie, ta historia się powtórzy przy okazji Sekiro, ale ja tutaj mówię o God of War Ascension, gdzie była taka pewna sekwencja, gdzie się chyba wjeżdżało windą i czekał nas szereg bardzo trudnych pojedynków i gracze tego nie mogli przejść. I teraz wiesz, dostają jakby twórcy, feedback od graczy, że to jest za trudne i że trzeba zrobić easy patche, żeby oni mogli to przejść. W przypadku Sekiro, które pojawiło się wiele lat później, to ta petycja o ten easy patch nie przeszła, ale w przypadku God of War przeszła. Wydali patcha, który ułatwiał to. Więc tu pokazuje, cała ta historia pokazuje, że faktycznie zaczęliśmy być za bardzo gnuśni i za bardzo wygodni. Chcemy, żeby nas prowadziły znaczniki, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co zrobić. I to nas faktycznie, ten czas gier na PlayStation 3, Xboxa 360 to jest moment, kiedy gry właśnie nas wprowadziły w ten tryb autopilota, że nie musimy myśleć.
Jak Ktoś najbardziej. pomyśli Myślę, że za tutaj... nas, nie? Tak, i tutaj wiesz co, gry MMORPG też są świetnym wyznacznikiem tego, co mówimy, gdzie bardzo często do questa prowadzi nas autopilot. To już nie jest w tym momencie żart. Klikasz, postać idzie. Więc tak naprawdę bardzo często wykonywanie questów w MMORPG-ach polega na tym, że ty już nie grasz, ty klikasz, gdzie postać ma iść, ona sobie idzie, ty idziesz po herbatkę, dochodzisz na przykład do NPC, on ci daje questa, klikasz, sobie idzie, ty idziesz sobie na papieroska, przychodzisz, doszedłeś do spota, gdzie musisz kilka razy kliknąć i zabić potwory, jeżeli w ogóle nie ma autofighta jeszcze wrzuconego, autokombatu, zabiłeś, klikasz i wracasz. Oczywiście nie, tutaj znowu te przypadki są troszeczkę skrajne i wcale nie rzutuje tego na całość branży, ale trochę to odpowiada na takie pytanie, skąd to wszystko się wzięło. No przede wszystkim stąd, że po pierwsze ktoś zrobił sobie test na zasadzie wrzućmy funkcjonalność, zobaczymy, czy się przyjmie. Skoro się przyjęło, skoro gracze z jednej strony narzekali, ale z drugiej strony kupowali, no to czego finalnie posłucha deweloper? Portfela, skoro sprzedał grę, czy tego, że ktoś narzeka w internecie? No zazwyczaj w większości wypadków, skoro się sprzedaje, to znaczy, że mimo, że ktoś narzeka, no to większość osób chce. To mi też przychodzi taka ciekawa analogia w 96 roku, kiedy pojawił się pierwszy Tomb Raider, kiedy się grało i się skakało w zasadzie na milimetry, tam się, wiesz, wyznaczało, z którego kwadratu skoczyć, jak skoczyć i tak dalej. I tutaj mam na tle tego Tomb Raidera wychodzi Uncharted, który był takim trochę Tomb Raiderem, gdzie gra bardzo pomagała. To znaczy mogłeś skoczyć krzywo, gdzieś nie w tym kierunku, ale gra tam cię jakoś przeciągnęła, żebyś się tej liny złapał. Tam naprawdę bardzo ciężko było zginąć z powodu właśnie swoich błędów, nie? Ale to tylko właśnie pokazuje, że gry miały być jakby trochę bardziej przyjemne, to znaczy nie miałeś się pocić, męczyć, tylko miałeś sobie miło spędzać czas. Ja myślę, że to troszkę wynikało też z tego, że w tamtym czasie był taki boom graczy casualowych, którzy kupowali sobie konsolę, jedną grę i w tą grę grali na przykład rok. Sam miałem takich znajomych, którzy mieli Uncharted, to oni na przykład przez pół roku nie skończyli, nie? Bo oni mieli czas, wiesz, pół godzinki wyrwać tam gdzieś po pracy w korpo sobie zagrać, przyjemnie spędzić czas, nie denerwować się, wyłączyć i za, powiedzmy, następny tydzień wrócić i znowu sobie przejść pół godzinki. I te gry właśnie do tego się idealnie nadawały, bo one właśnie dawały ci poczucie tego, że fajnie spędzasz czas, jest miło, przyjemnie, nie musisz się męczyć i czujesz się po prostu dobrze. Tak, i wiesz co, myślę, że tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że są gatunki, które bardziej sprzyjają takiemu casualowemu podejściu i takie, które nie sprzyjają, tak? Souls-like'i raczej nie sprzyjają casualowemu podejściu, natomiast tak jak powiedziałeś, są gry i tutaj Uncharted jest świetnym przykładem, ale też pomijając gatunek, sam poziom trudności, który twórcy mogą ustalić, mogą dać nam wybór, bo doskonale wiemy, że na chwilę obecną deweloperzy bawią się w bardzo ciekawy sposób, tak? Nie mówimy już tylko nawet o poziomie trudności, które wybieramy na samym początku i tutaj bywa różnie, bo doszlifowanie go to jest ciężki kawał chleba, naprawdę, bo ludzie są różni, gracze są różni, dla niektórych to będzie zależeć od wielu rzeczy, od doświadczenia gracza ogólnie, doświadczenia w gatunku, bo to też robi różnicę od czasu reakcji, od tego na przykład od niepełnosprawności, bo też to będzie rzutować i od masy innych czynników, więc ciężko po prostu to zrobić, to raz. Dwa, wiemy doskonale, że wiele gier dysponuje na przykład tak zwanym ruchomym poziomem trudności, gdzie gra ocenia nas w trakcie rozgrywki i za naszymi plecami troszeczkę dokręca, troszeczkę odkręca nam ten poziom trudności, więc to też jest rozwiązanie, ale jak dla mnie powinna być opcja wyboru, czy ja chcę, żeby ten system w tle działał. Już mówię dlaczego. Tak jak wspomniałem przed chwilą, gracze są różni, tak? Ty na przykład raczej nie lubisz się męczyć, ja wyzwania uwielbiam. Wiesz co, to jest woda na mój młyn. Jak ja widzę, że czegoś się chyba nie da zrobić, to ja mam takie w głowie, ale czy na pewno? I wtedy się zaczyna 2-3 godziny wałkowania w zależności od tytułu, czasami dużo więcej. Tak samo na przykład uwielbiam wychodzenie poza mapę, tak zwane out of bounds, szukanie glitchy. Jakoś, wiesz, ja czuję takie swędzenie z tyłu głowy, które sprawia, że muszę się podrapać, a jedyny sposób, żeby się podrapać, to właśnie robić coś w grze. I nie chcę nieraz mieć tego wrażenia, że ponieważ testuję grę, badam na przykład AI przeciwnika, sprawdzam jak się zachowuje,
przygotowuję, bo chcę umieć nim manipulować w trakcie rozgrywki i tutaj Soulsy są świetnym, ogólnie Souls-like'i są świetnym przykładem, bo uczysz się manipulować tym AI i jak się nauczysz, satysfakcja jest niesamowita, bo wbrew pozorom doskonale wiesz, co się dzieje i doskonale panujesz nad polem walki, więc nie chcę, żeby gra za moimi plecami robiła jakieś twisty, bo nie wiem w pewnym momencie, czy ja zrobiłem się dobry, czy ja coś złapałem, czy mój czas reakcji się poprawił, pamięć mięśniowa, czy to gra zrobiła w tle, więc z jednej strony wybór hard, easy i tak dalej, super, z drugiej chciałbym mieć możliwość, jeżeli jest taki system automatycznego skalowania poziomu trudności w grze, żebym mógł go wyłączyć, bo po prostu mi to pomaga. A swoją drogą, i to znowu będzie bardzo zależne od gatunku, ale gdybyśmy mieli mówić o grach CRPG, no to Pathfinder, Wrath of the Righteous, uważam, że świetnie deweloperzy zrobili system dobierania poziomu trudności do siebie, bo tam masz takie, masz otwierać się ramka, tak, masz takie, wiesz, typowy prostokącik, masz na górze ikonki z poziomem trudności, ale co ciekawe, wybierzesz sobie ikonkę, a pod spodem masz i tak masę suwaków, jeżeli chodzi o skalowanie. To jest poziom, powiedzmy, medium, czy tam easy, ale w tym wszystkim możesz sobie szlifować dodatkowe elementy, przesuwając go troszeczkę bardziej w stronę hard, przesuwając troszeczkę bardziej w stronę very easy, dodając elementy, które całkowicie ten poziom zmieniają i ja wiem, że to nie zadziała wszędzie, ale w grach CRPG mogę śmiało powiedzieć, że trochę chciałbym, żeby Larian Studios przy nowym Baldur's Gate pożyczył co nieco od tego, co zrobili chłopaki przy Pathfinderze. Wrócę na chwilę do tego, że wyszukujesz glitche. Ja mam wrodzoną umiejętność wyszukiwania glitchy i wieszania gier i to przekonałem się nieraz. Ostatnio na przykład byłem na pokazie Redfall, wszystkim działało, ja ją popsułem od razu, nie? Od razu się powiesiła, zniknęły mapy, znaczniki i to już się spotkałem nieraz, że jak się ma coś zepsuć, na pewno mi się zepsuje. W każdym razie... No to powiem szczerze, że czekam w takim razie na nasz wypad w najbliższym czasie. Zobaczysz, jak ta gra ma jakieś glitche, to na pewno mi się to powiesi. W każdym razie, to, że gry ułatwiają graczom, to co powiedziałeś tutaj jest akurat, opowiedziałeś o skalowanym poziomie trudności, ale jakiś czas temu wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja na Twitterze, gdzie wypowiadali się różni deweloperzy odnośnie tego, w jaki sposób gra pomaga graczom, ale oni o tym nie wiedzą. Jednym z ciekawszych przykładów było to, że na przykład w BioShock Infinity zawsze za pierwszym razem przeciwnik spudłuje. Nigdy nie trafi cię pierwsza kula, zawsze druga. Tak jest. Tak. To są właśnie takie przykłady, które dzieją się poza nami, poza naszymi zmysłami. My o tym nie wiemy, ale one tam są i one jakby graczom pomagają. No dobra, ale wracając do tematu. Firma From Software i na tym rynku tych gier przyjemnych, fajnych, kolorowych, które się gra po prostu miło, wychodzi Demon's Souls. Tak gra, jest, rok która 2009. 2020 chyba na Palu się pojawiło. Ja od razu ściągnąłem z Azji. Ze Stanów, albo z Azji. Z Azji gra, tak. która powoduje, że większość graczy wychowanych na tych casualowych tytułach nagle zderza się z pełną prędkością z betonową ścianą. Bo tego się po prostu nie da przejść. Gra nie pomaga, nie ma easy patchów, nie masz poziomów trudności, jesteś sam kontra sadyzm, świat, kontra przeciwnicy. Sadyzm twórców, nie? Ale zanim jeszcze przejdziemy, bo jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, że From Software, oni słyną z tych gier. To nie jest tak, że to była pierwsza ich trudna gra, bo oni zaczęli Kingsfieldem chyba, który był mega trudną grą również. W sumie historia jest nawet wcześniejsza i oczywiście ja nie będę teraz, bo mój klasyczny błąd mózgowy, tak zwany pierd mózgu, że tak powiem, tak chcę o czymś powiedzieć, wypadnie mi z głowy, ale mówi się, że Demon's Souls to duchowy spadkobierca Kingsfield, co jest oczywiście trochę prawdą, natomiast sam Kingsfield był też duchowym spadkobiercą wcześniejszego tytułu, którego oczywiście teraz zapomniałem, więc no niestety nie przypomnę sobie, ale jak najbardziej tak, ale to jest prawda, wcześniej From Software robił trudne gry, seria Armored Core to jest też seria gier bardzo trudnych. Teraz za niedługo będziemy mieli premierę 6. części, ale prawda jest taka, że tych części było chyba 15, jeżeli się nie mylę, więc nie wiem, akurat tego jest. Tutaj akurat Armored Core nie znam, ale znam na przykład Otogi, którego duchowym spadkobiercą był Sekiro w pewien sposób. To tylko, że tamten Otogi to był slasher.
I Tenchu, tak, to był slasher taki w feudalnej Japonii, też cholernie trudno, on się tylko na Xboxa pojawił, ale powiem ci, ja grałem w niego na Xboxie, mówię, kurde, jaki tu poziom jest, nie patrzę, okej. Tak, ale w ogóle bardzo mi się podoba reakcja, bo to jest tak, to jest dokładnie to, co nie, kiedy twój mózg nagle ma taką lampkę na tego baszczaka. Słuchaj, co się dzieje? Wszystko okej, wiadomo. W każdym razie Demon Souls. Mówisz, że grałeś na premierę, tak? W Demon Souls. Może nie na samą premierę, ale zaraz po. Bardzo podobnie jak ty, ja załapałem, tylko teraz nie chcę skłamać, czy w PSX Extreme najpierw widziałem. Wydaje mi się, że nie. Na pewno widziałem dużo materiałów gdzieś na YouTubie, oczywiście z japońskich jakichś tam show growych, gdzie oczywiście ktoś tam sobie gra, Japonki są oczywiście w szoku, bo ale to trudne, wiesz, i tak dalej. Taka typowa, no powiedzmy, ekspresja japońska, więc no oczywiście to było z boku, natomiast w centrum było to, co się dzieje. Ja po pierwsze strasznie łyknąłem klimat Dark Medieval Fantasy, którym Demon Souls po prostu no, nie umiem się wysłowić. Epatuje, dziękuję, bo to jest chyba ta godzina, wiesz? Epatuje po prostu na lewo i prawo, jest po prostu przysiągnięty i później będziemy widzieć, że oczywiście kolejne części klimat fantasy mają, ale bardziej mówimy tutaj właśnie o Dark Fantasy w przypadku Dark Soulsach i Medieval Fantasy w przypadku Demon Soulsów, więc ja to łyknąłem, natomiast pewnego rodzaju może ciermiężność, może troszeczkę to, że ta gra była wyciosana jak siekierą pniak, mi trochę pasowało. Chociaż powiem ci, że to była w ogóle, historia jest taka. Po tym jak się zapoznałem z tytułami, robiliśmy zlot Tekena w Opolu. No więc wpadają znajomi i wpadł też mój serdeczny przyjaciel z Dzierżoniowa, Solo, który oczywiście doskonale wiedział, że ja takie klimaty lubię, więc powiedział, słuchaj Bart, sprawdź sobie tutaj, no oczywiście wiadomo, najpierw Tekken, spary, jakiś drineczek, no i później oczywiście jak już trochę się nasparowaliśmy, czytaj następnego dnia, bo to 24 godziny sparingów muszą być, no to oczywiście zapuściliśmy Demon Soulsy, no więc ja w ciekawości odpalam, ujęło mnie od razu, nie będę tutaj ukrywać, że jakby klimat, który zobaczyłem nawet przy tworzeniu postaci, klimat, który był na samym początku w intrze i w początkowej animacji, to było praktycznie tyle, jeżeli chodzi o animację w tej grze, jeżeli chodzi o opowiadanie fabuły, to zaraz będzie można do tego przejść, natomiast wielki zamek, smok latający w tle. To mi po prostu pasowało. Wrogowie, którzy są trudni, chociaż co ciekawe, ja chwyciłem pada, kolega mi szybko Solo oczywiście podpowiada, słuchaj stary, to jak naciśniesz trójkąt, łapiesz broń w dwie ręce, więc masz tam większe obrażenia. Ja oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w Soulsach standardowo stosuje się przelicznik, kiedy trzymasz broń w dwóch rękach, no to twoja siła jest mnożona razy 1,5, czyli 50% dodatkowo dostajesz do skalowania obrażeń i tak dalej, więc ja po prostu nie wiedząc, że to jest gra trudna i że trzeba iść ostrożnie, ja chwyciłem topór w dwie ręce i po prostu biegałem i szlachtowałem przeciwników, na co Solo oczywiście patrzył, mówi, że coś, patrzy na mnie i mówi, że coś jest nie tak, ja mówię, no wiesz co, no wolno się ruszają, to biegnę, bo faktycznie na samym początku w Boletarii tam są holoły, które no najzwyczajniej w świecie są powolne, skaczą na ciebie, jak będziesz się bał i szedł powoli, no to okej, one co prawda mogą cię szybko zabić, tak? Ale w pewnym momencie ja zacząłem po prostu biegać. Od razu zorientowałem się, że system backstabów jest natychmiastowy, czyli jeżeli twoja postać znajduje się w odpowiednim miejscu w stosunku do przeciwnika i wystarczy, że wciśniesz przycisk w tym momencie w przypadku R1 odpowiedzialny za atak, to backstab zostanie automatycznie wykonany. Nie trzeba czekać na tak zwane hit throw, czyli wykonujemy początek animacji, animacja sięga przeciwnika i technicznie możemy nazwać to hit throwem, czyli w momencie uderzenia przeciwnika następuje animacja rzutu z bijatek, to jest oczywiście zaciągnięte, ale de facto w późniejszych Soulsach, między innymi w dwójce i w trójce absolutnie na takiej zasadzie to się odbywa. Więc stwierdziłem, okej, grę kupiłem od niego na miejscu, jakby Solo, ile za to chcesz, zapłaciłem za nią 200 coś złotych, nie pamiętam już w tym momencie ile to było, chyba 250 czy 220. Biorąc pod uwagę, że to była gra sprowadzona z Japonii, to i tak wiem, że zapłaciłem troszkę mniej, no ale okej, gra jest, wracam do domu. Co zrobiłem? No, jako typowy fan backstabów, o czym już przed chwilą wspominałem, zrobiłem nową postać, wziąłem sztylet i gdzie pakowałem statystyki?
No w lag, no bo gry nauczyły mnie, że to jest statystyka odpowiedzialna za krytyki, za obrażenia krytyczne, gdzie w Soulsach nie. Nie, absolutnie nie. I mając tam już 30 któryś poziom, w okolice 400, no zdarzyło mi się ze ścianą. Ściana polegała na tym, że no, moje obrażenia nie rosły, ja biegałem z tym sztylecikiem, nic ciekawego się nie działo, więc w pewnym momencie boss, który później okazał się zresztą bardzo łatwy po powrocie, ale spowodował, że się zatrzymałem. To była oczywiście Shrine of Storms, czyli świat czwarty w Demon's Soulsach. No i odbiłem się. Jakby mój poziom zdenerwowania doszedł do tego momentu, że stwierdziłem, że odpuszczam i zrobiłem sobie chyba 2 czy 3 miesiące przerwy, po czym wróciłem, wyciągnąłem wnioski ze swojego wcześniejszego zachowania i to już jest koniec. To już jest moment, gdzie Bart przepadł, tak? W momencie, kiedy wróciłem po 3 miesiącach, to ja po dziś dzień jestem w tych grach po prostu. Wsiąknąłem, łyknąłem bakcyla, nazwijmy jak chcemy, ale też istotne jest to, że chyba potrzebowałem tego momentu zdenerwowania się na grę, de facto zdenerwowania się na siebie i na swoją bezradność, żeby wrócić i zacząć trochę chyba bardziej myśleć, bo wbrew pozorom gry From Software, ogólnie Soulsy, one uczą ciebie myśleć, wyciągać wniosków i komunikować się z grą, czy też czytać komunikację gry na trochę innym poziomie. Ja pamiętam, że Demon's Souls też się zaczynał tym, że to większość gier tych From Software, że zawsze na początku masz potężnego bossa, którego nie można pokonać. I Demon's Souls też tak miało chyba. Był taki Nie grubas. można. Nie można, tak. No ja bym go nie pokonał, ja go nie pokonałem w każdym razie. Pamiętam, że taki grubas, którego jak nie pokonasz, to wracasz potem do tego świata tam, nie wiem jak on się ten świat nazywał, co on się odradzał cały czas, tak? W tym. W Demon's Soulsach był Nexus. Czekaj, ja powiedziałem Asylum Demon. Asylum Demon był w pierwszych Dark Soulsach. W pierwszych Dark Soulsach. W Demon's Soulsie pierwszy był Vanguard. Tak, to był Vanguard i on był później w czwartym świecie też jako zwykły boss. No właśnie, i to właśnie to pokazuje, że nie możesz każdej walki wygrać, przynajmniej na początku. W Elden Ringu był ten złoty rycerz, tak, którego już pewnie wiele osób i tak rozpykało, bo to jest, oczywiście to jest takie troszkę zaproszenie From Software. Dajemy ci ciężkiego bossa, ty jeszcze nic nie umiesz, ale chcesz, spróbuj, walcz, próbuj go pokonać. Natomiast to, co mi się podobało w Demon's Soulsach, to, co było pewnego rodzaju nowością, to te informacje od graczy, które były opisywane na przykład gdzieś na ścianie mogłeś napisać informację i potem grając mogłeś tą informację odczytać. Fajne to było to, że to community, grałeś sam, byłeś faktycznie sam na tym świecie, oczywiście kontra przeciwnicy, ale dostawałeś jakby z innego świata te wiadomości. Uważaj, zaraz będzie trudny boss, czy tutaj jest przejście. Pamiętam, że to było posłużę się szybkim memem, bo jeżeli mówimy o wiadomościach w Soulsach, to nie przytoczyć tutaj try finger but hole, to byłby grzech. Jakby to jest, wszędzie się pojawia, w każdych Soulsach. Okej. Ja akurat może aż tyle nie grałem, żeby znaleźć tam też co ciekawsze napisy, ale początek był taki, że właśnie te informacje gdzieś tam się pojawiały. No ale właśnie, kiedy wyszedł Demon's Souls, to ja mam wrażenie, że gracze, którym brakowało tych trudnych gier, nagle znaleźli swoją niszę, nagle znaleźli coś, w co mogą grać. Natomiast byli gracze, ja się do nich zaliczam, którzy uznali, że ta gra jest bezsensownie trudna i ta trudność polega na tym, że ona jest trudna. Tak powiem, trochę tutaj plącząc się w słowach. Ja pamiętam, że może to nie było w Demon's Souls, ale to było w Sekiro, kiedy bardzo chciałem tą grę skończyć, bo ona mi się bardzo podobała. Podobał mi się design, podobał mi się świat, przeciwnicy, to było świetne. Ale zatrzymałem się na byku, czyli na samym początku i już byka nie przeszedłem. I teraz chwilkę wybiegnę z tym Sekiro, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa. Pojawiła się wtedy sprawa taka, że chcieli gracze poziomu trudności, nie? Żeby móc zagrać. I tam się podniosły, że jak sobie nie radzisz, to nie gra i tak dalej. Ja na przykład byłem osobą, dla której gra była za trudna, ale ja chciałem tą historię poznać. Rozumiem, że graczy, którzy uważają, że gry od From Software muszą być trudne i koniec, tak? Ale są też gracze, którzy grają tylko dla poznania historii. To w wielu grach
nawet Final Fantasy XVI, wiem, że grasz teraz, też masz 2 poziomy trudności na początku i pierwszy masz, to chyba tam się nazywa fabuła i po prostu walki są łatwe i poznajesz tylko historię, tak, czyli jest jakby, ja bym się nie pogniewał, gdyby w Sekiro coś takiego było, czyli, że poznajesz fabułę, tak, nie znaczy jednak to, że nie gram w trudne gry, bo skończyłem gry, których przejście graniczyło z cudem, jak na przykład, nie wiem, Castlevania Lords of Shadows na splatynowałem z dodatkami, to lubię do tego wracać, a ostatnio na Xboxa to się nazywało chyba Breakpoint, ta gra, nie pamiętam, Breakpoint Nie ograłem. chyba. Nie ograłem. O Chryste Panie, co za gra! Ja... Czekaj, zaraz powiem, bo to jest w ogóle ciekawy case tej gry, tylko sobie przypomnę, jak ona się nazywa, chyba Breakpoint. Breakdown. Okej. Breakdown, też, tak. Nie kojarzę, nie miałem okazji grać. Wiesz co, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Breakdown zrobiła Namco Bandai. Ale to był przykład gry, która była no potwornie trudna i powiem Ci, że jak patrzyłem na YouTubie, to nie za wiele osób tam skończyło tego Breakdowna, że wiesz, że było zakończenie. Ale to jest właśnie to, co było u Ciebie. W którymś momencie się zawziąłem i stwierdziłem, że muszę, że ta gra musi być do przejścia, że to się musi dać przejść. Takie osobiste wyzwanie, prawda? Tak, ale wiesz co, dziwne jest to, że o ile w grach właśnie jak Castlevania czy Breakdown miałem to, tego uczucia nie miałem w Soulsach. Myślę, że tutaj była troszkę też taka presja, że już wiedziałem, że to jest trudne. Tamte gry nie wiedziałem, że jest trudne, a tutaj już miałem od początku tą informację, ten feedback. Będzie trudno, będzie ciężko, będziesz co chwilę ginął, nie? I to wiesz, i to już jakby na mnie podziałało w jakiś taki sposób. Fajny element poruszasz, ponieważ poziom trudności to jest wiele rzeczy. Jakby nie odkryję tutaj Ameryki, mówiąc to, co teraz mówię, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Po pierwsze, tak jak już zaznaczyłem na początku, ludzie są różni, gracze są różni. Mamy różne doświadczenia życiowe, mamy różne predyspozycje, jeżeli chodzi o czas reakcji, o spostrzegawczość itd. Choćby o zdolności manualne, jak celowanie, jak precyzyjność obsługi, doświadczenie w konkretnych tytułach, w konkretnych grach. To już będzie wpływało na to, jak odbieramy poziom trudności, który dla każdego z nas będzie trochę inny. To raz. Dwa, deweloperzy w pewien sposób rzucają, powiedzmy, założenia, czy rzucają projekcje, kiedy planują poziom trudności swojej gry, którą my możemy odebrać inaczej, w zależności od tego, co mówiłem przed chwilą i pewnie kilku innych dodatkowych czynników. Natomiast to, co wspomniałeś, chciałem poznać historię, ale nie chcę się męczyć. I to jest ciekawe, bo w większości tytułów From Software, jeżeli mówimy o Soulsach od From Software, chcąc poznać fabułę, ty się musisz namęczyć. To jest ciekawe. To jest gra, która zarówno pod względem gameplayu, jak i poznania fabuły, ona cię trochę pomęczy i myślę, że tutaj najważniejsze pytanie brzmi, czy ty chcesz się pomęczyć, i większość osób powie, nie chcę się męczyć, i to jest, żeby nie było, ja nie krytykuję tego, żeby ktoś tego tak nie odebrał, bo jest spora osób, która powie, słuchaj, nie chcę się męczyć, ja chcę siedzieć, rozkoszować się grą, i poruszę tutaj case mojego serdecznego przyjaciela, który w tym momencie z Niemiec, ksywa Cycu, więc Cycu, wiem, że słuchasz podcastów, pozdrawiam. Jeżeli on w tym momencie ogrywa Demon's Soulsy Remake na PS5, ja pamiętam, on kiedyś na PS3 podchodził do tego i on często powiedział, słuchaj, ja wracam z pracy, Bart, ja chcę usiąść, ja chcę mieć spokój, tak, ja chcę się relaksować, a nie zastanawiać teraz, co zrobić i męczyć. I nie ma w tym nic złego, absolutnie rozumiem, ale teraz, kiedy ogrywa Demon's Soulsy, sam mówi, bo akurat grał magiem, a od razu mówię, magia czy piromancja w Soulsach to jest easy mode. I ja mu to od razu powiedziałem, bo pytam się, czy masz pomysł na build, bo ja uwielbiam ludzi wprowadzać w ogóle do Soulsów. Uwielbiam gdzieś im opowiadać o mechanikach, opowiadać o tym, jak wygląda świat, o historii, gdzie rzucać im takie, nie lubię robić kogoś za coś, to znaczy robić kogoś za coś, robić coś za kogoś oczywiście. Tak samo jeżeli gramy koopa, jeżeli widzę, że ktoś sobie za bardzo nie radzi, to ja mu nie pokonam od razu bossa, ja mu będę sugerować, co może zrobić, często moim gameplayem koło niego pokażę mu, jak może sobie dobrze zagrać, ale nie zrobię tego za kogoś, bo zabiorę mu masę satysfakcji i radochy. Więc tak samo mówię Cycowi, słuchaj, magia w razie czego w Demon's Soulsach to jest easy mode, raczej szybko to odkryjesz i na początku jeszcze tego nie odkryło, ale powiedzmy w
2/5 gry zaczął to łapać. W endgame mówi, że absolutnie w ogóle miałem rację i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co było kiedyś, czyli jeszcze czasy PS3, on chce wrócić do domu i tak dalej, a teraz, kiedy ma większe doświadczenie i ta gra nie jest dla niego aż taka trudna, gdzie na obecne czasy Demon's Souls trudne nie jest, ono wtedy było bardzo trudne, bo to było zderzenie ze ścianą, to było coś nowego. Na chwilę obecną, w zależności od osoby, Demon's Souls będzie najłatwiejszą częścią, albo jeżeli ktoś nie zrozumie, a wiele osób nie rozumie, bo nie jest to nigdzie wytłumaczone, system tendencji, może to być gra najtrudniejsza dla niego. To będzie trochę gra przypadku i tego, jak gracz będzie grał, jakich przedmiotów będzie używał. I co ciekawe, wspomniałeś o jednej rzeczy. Soulsy nie mają poziomu trudności. No to ja od razu mówię, że Soulsy mają poziom trudności. To jest właśnie twój build. Tylko, co ciekawe, jeżeli chcesz podejść do Soulsów i poznać fabułę, ale nie interesuje cię męczarnia, no to myślę, że na chwilę obecną poszukanie sobie poradnika z odpowiednim buildem nie będzie problemem, gdzie od razu mówię, piromancja, magia to jest easy mode i tak troszkę musisz się gry pouczyć, ale generalnie to jest easy mode. Natomiast Sekiro, bo Sekiro podeszło zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia budowy postaci. Tam nie mamy statystyk, tam mamy umiejętności, których możemy się nauczyć. Okej, są silniejsze, są słabsze, natomiast postać, bo Sekiro zrobiło w ogóle niesamowity kontrast, niesamowity przepaść w stosunku do tego, co było wcześniej, jeżeli chodzi o Soulsy i to, co jest teraz, jeżeli chodzi o Sekiro. To jest gra, która jest rytmiczna, która stawia na to. Oczywiście można sobie cheatować w pierwszym przejściu gry, czyli maszować buton odpowiedzialny za blok, ale później w New Game Plus oczywiście pojawi się nam chip damage, jeżeli będziemy chcieli oczywiście. I po pierwsze, Sekiro całkowicie wyrzuciło temat dodawania statystyk, budowania postaci. Narzuciło jedną broń, jeden styl gry, no powiedzmy 2 style można by tam wymienić, ale generalnie jeden. Więc to już jest w ogóle nowość. I co ciekawe, Sekiro jako pierwsze wprowadziło dla gracza, i tutaj możesz być zdziwiony, jak to powiem, ale Sekiro wprowadziło po raz pierwszy dla gracza wybór poziomu trudności. Natomiast nie robisz tego na ekranie startowym. Możemy powiedzieć, że Sekiro ma 3 poziomy. Normal, bo easy nie ma, oczywiście. Mamy normal, hard, very hard. Przy pierwszym przejściu gry możesz włączyć sobie z normala, powiedzmy hard, kiedy zabijesz w dzwon. I to jest w początkowej lokacji gry. Jeżeli zabijesz w ten dzwon, za bykiem? przeciwnicy... tak, nie, wcześniej, dużo wcześniej. Zaraz koło Ogra. Kojarzysz Ogra, Chain Ogre? Był taki, Boże Święty, to jest w jednej z początkowych lokacji. Miałeś Ogra, który był przypięty do tyłu, miał dwie kropeczki, czyli jakby 2 życia, jakby go zaczynałeś atakować, on się uwalniał i później, zanim przeskoczyłeś sobie dalej, no to mogłeś udać się do lokacji, poprzeskakując sobie przez kilka gałązek po prawej stronie. Tam był zresztą pierwszy Headless, czyli przeciwnik bez głowy, jedni z tych takich bardzo trudnych w Sekiro. Jeżeli przebiegłeś sobie dalej za niego, tam miałeś dzwon, który mogłeś zabić. Jeżeli zabiłeś w ten dzwon, przeciwnicy byli trudniejsi, ale dostawałeś troszeczkę lepsze nagrody z przeciwników. Więc uważam, że fair trade, jak najbardziej. Natomiast jeżeli wszedłeś sobie w New Game Plus, no to mogłeś nasz podopieczny nazywał się Kuro, jeżeli dobrze pamiętam, i była opcja wzięcia bądź nie wzięcia od niego naszyjnika. No i jeżeli tak, Charm. Kuros Charm. I w zależności od tego, czy go wziąłeś, czy nie wziąłeś, no to poziom trudności albo zostawał taki, jaki masz, albo skalował jeszcze bardziej, więc mogłeś mieć w pewnym momencie zarówno zabicie w dzwon, jak i kwestię naszyjnika załatwioną. I wtedy wchodził chip damage, wtedy wchodził dużo większy poziom trudności. I tutaj ewidentnie jest wyzwanie. Osoby, które mówią, że Sekiro było na przykład bardzo łatwe, polecam właśnie zrobić sobie taki challenge być może dla nich, wejść w New Game Plus, mieć zarówno uruchomiony dzwon, jak i załatwioną kwestię Kuros Charma, gdzie wchodzi nam chip damage, gdzie trzeba perfekcyjnie blokować, gdzie ten poziom trudności jest dużo bardziej wyskalowany. Fajna rzecz. Tylko znowu dochodzimy do jednej bardzo ważnej kwestii. From Software lubi nie komunikować wielu rzeczy albo komunikować w bardzo specyficzny dla siebie sposób. Wspomniałeś o wiadomościach, tak? Wróćmy do Demon's Soulsa. Kiedy jesteś w Nexusie, zejdziesz schodami na dół, widzisz tam masę napisów właśnie tych wiadomości. To są oczywiście wiadomości deweloperskie i one przez świat się pojawiają. Nie tylko chyba w Demon's Souls, chyba w którejś grach później
Oczywiście, że tak. W późniejszych grach też są te wiadomości, ba nawet w Elden Ring możemy zobaczyć wiadomości od devów, które mają po prostu w razie czego ułatwić ci pewne rzeczy. No ale właśnie, gracze, community, tak jak wspomniałeś przed chwilą, zostawiamy sobie wiadomości. No czy wszystkie wiadomości są przyjazne? Czy my naprawdę lubimy tak bardzo pomagać? No tak, tak, to prawda. Bo ile razy było tak, że stoisz na krawędzi, tam jest wiadomość, tak? Treasure ahead, tak? Albo take step forward, co nie? Amazing, chociaż nie, amazing chest ahead to też jest mem z pierwszego Dark Soulsa, kiedy wchodzisz w Anor Londo, zobaczyć się może z Gwendolyn? Chyba tak, chyba Gwendolyn się nazywa. Bardzo dużą boginią, z bardzo dużą klatką. Z ogromnym biustem, tak? Jakby, to muszę sprawdzić, to muszę sprawdzić. Skoro to muszę ona tam jest dojść. No, trzymam kciuki. Słuchaj, skoro ona jest duża, jej biust też musi być duży, do tego jest ten. No i oczywiście... Muszę tam dojść, można rozumieć dwojako i dwojako zamierzam to sprawdzić. Jak sądzimy, Krzychu, jakkolwiek to zabrzmi, ja chętnie pomogę ci tam dojść. Dojdziemy razem. Challenge accepted. W każdym razie był taki klasyczny mem, gdzie jest wiadomość w Soulsach Amazing chest ahead. No i jak myślisz, gdzie jest ta wiadomość w Dark Soulsach? To kiedy idziesz do Gwendolyn, no to masz oczywiście przed drzwiami, które wielkie drzwi otwierasz, no to masz Amazing chest ahead. Natomiast właśnie to jest ciekawe, że gracze lubią też sobie robić jaja, tak? Poza tym, że pojawiają się memy, o których tu wspominam, lubią też się droczyć, tak? To co jest ciekawe, ty nie wiesz, kiedy ty kogoś zabiłeś taką wiadomością. No, ale masz gdzieś tak. Ale gdzieś w głowie jest takie, no już widelec ktoś cię złapał, prawda? Jeżeli byliście zaciekawieni, czy Bart jest odpowiednią osobą, żeby gadać o Soulsach, to już sami widzicie, co za nerd! Przepraszam. Okej, dobra, niczego nie żałuję. Jakby. W każdym razie, Soulsy, ja pamiętam, że jak zaczynałem grać w Sekiro, to były ogólnie zdania podzielone, bo jedni mówili, że to najprostszy Souls-like, że Sekiro jest inni mówili, że najtrudniejszy, że od Sekiro lepiej nie zaczynać, bo to jest jednak trudny. Jaka jest twoja w ogóle tutaj opinia na ten temat? Może inaczej. I od razu powiedz, jakbym na przykład ja, jako osoba, która nie gra w Soulsy, od czego powinienem zacząć? Od której gry? No powiedzmy, że jesteśmy w uniwersum From Software. Już nie wypadajmy tam w Lords of the Fallen, czy tam w te niochy, tylko bądźmy jakby w uniwersum... Nioch. Bądźmy w uniwersum tutaj From Software. Okej, więc odpowiedź na twoje pierwsze pytanie będzie bardzo prosta. To zależy. I ja wiem, że to nie jest odpowiedź, na którą się zazwyczaj liczy. Bo teraz jeżeli ja miałbym się ustosunkować i powiedzieć, które dla mnie w tym momencie byłyby Soulsy najtrudniejsze, to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja nie patrzę już na te gry jako na gry trudne. Wiesz co, to jest troszeczkę tak jak... przywołajmy tego Matrixa, niech tak będzie, kiedy niektórzy widzieli ścianę cyfr, tak? Widzieli po prostu cyfry, które są spadające, a oczywiście osoby z Matrixa widziały tam odpowiednie elementy. To po latach grania w Souls-like widzisz dokładnie to samo w przypadku gier, czyli zastanawiasz się, widzę, co się dzieje na ekranie, zastanawiam się nad mechaniką, zastanawiam się nad klatkami animacji, zastanawiam się nad hitboxami, zastanawiam się, jak działa AI i podchodzę do tego na zasadzie, pobawmy się. Jakby obecnie cały czas męczę, w cudzysłowie oczywiście, męczę Elden Ring, no bo męczę chyba prędzej innych ludzi na PvP, czy też po prostu ich, generalnie to jest PvP, ale często inwajdując i nie oszukujmy się, jakby system inwazji w Soulsach jest świetny. Zresztą po dziś dzień wcale bym się nie zdziwił, jak Bart by grał tym bykiem, którego nie mogłem pokonać z Sekiro. Po dziś dzień zresztą odpalam Demon's Souls w wersji oczywiście remakeowanej, gdzie oczywiście na to PvP wchodzę, tylko nie wiem, czy teraz o tym mówić, bo by stracimy 20 minut. W dużym skrócie, to będzie w takim razie jedno zdanie. PvP dzielimy na dwa główne odłamy. Duel, czyli w momencie, kiedy pojedynkiem się 1 na 1, no to jak mamy duelka, no to mamy duelka. Oczywiście jest jakaś tam odpowiednia...
kultura tego duela, który powinny być przeprowadzone. No i są inwazje. Inwazje, czyli generalnie jakby no strings attached, no rules, po prostu wchodzimy, chcemy wyrżnąć hosta razem z jego pomocnikami. Zupełnie inny rodzaj zabawy. Natomiast wracając do tego poziomu trudności, dlaczego to zależy? Tego... Znowu, tu jest bardzo dużo mówienia, więc teraz tego, Demon Soulsy. Demon Soulsy generalnie uznałbym, jeżeli chodzi o trudność bossów, za najłatwiejsze. Natomiast tam bardzo dużo walki jest opartych na gimikach. Tak też zresztą Miyazaki, czyli Bóg Soulsów, tak? Ktoś, kogo zdjęcie muszę nosić w portfelu. Zresztą jak bardzo często nasz wspólny, już świętej pamięci kolega Jeffrey wspominał, tak, to Bart ma Miyazakiego w portfelu. No i tutaj nie powiem, że tak jest, ale nie powiem, że tak też nie jest, co nie? Żeby nie było. On miał takie podejście. Gra ma ci dawać wyzwanie, mamy mieć tą krzywą postępu, która będzie bliska krzywej satysfakcji i krzywej nauczania, tak? Tam jest kilka krzywych, które grach wyjaśniamy. Więc tworząc Demon Soulsy dużo było puzzlowatości w pokonywaniu przeciwników. I okej, ale świat Demon Souls posiada coś takiego jak Word Tendency i Character Tendency. Co to znaczy? W dużym skrócie, jeżeli ty będziesz przyzywany do innego świata, żeby komuś pomóc i zabijesz bossa, to twoje character tendency będzie iść w stronę white. Im bardziej, aż do pure white. Im bardziej, tym więcej siły będziesz miał w swoim świecie i w świecie osoby, do której zostajesz przyzwany, żeby pomóc. Natomiast jeżeli będziesz kogoś najeżdżał i zabijał, no to ta sama sytuacja w stronę black. Tylko wtedy, jeżeli kogoś najeżdżasz, no to masz więcej obrażeń właśnie na zasadach PvP. I mamy jeszcze Word Tendency. W dużym skrócie, jeżeli w Demon Soulsach użyjesz Stone of Infernal Eyes, no to wracasz do postaci ludzkiej. Masz pełne życie, to jest ciekawe, ciut mniej obrażeń zadajesz, bo Soul Form ma większe skalowanie obrażeń, ale masz pełne życie. Kiedy zginiesz, to dany świat, mamy 4 światy, załóżmy, że mówimy o Boletarii, zginąłeś w Boletarii, Boletaria ma swój Word Tendency, jeżeli zginąłeś w formie ludzkiej, to ona idzie w stronę Black Tendency. Co jest ciekawe, ty o tym nie wiesz. Gra nigdy ci o tym nie mówi, więc może być taka sytuacja, że masz przy sobie, potrzeba w sumie 7 Stone of Infernal Eyes, jeżeli dobrze pamiętam, żeby przejść od Pure Black od Pure White do Pure Black, czyli odradzając się ginąć. 7 razy, jeżeli zginiesz, to przejdziesz całą tą tendencję. I załóżmy, że grasz sobie, ty o tym nie wiesz, masz 7 kamieni, odradzasz się, przeciwnicy się zabijają, wkurzasz się, mówisz znowu się odradzasz i tak dalej. Zrobiłeś to 7 razy, nic się nie zmieniło w świecie. Wróciłeś do Nexusa, w tym momencie nastąpił reset świata. Uzupełniłeś zapasy i tak dalej. Wracasz, świat jest w Pure Black World Tendency. Przeciwnicy są trudniejsi. Co prawda dają ci więcej expa, czyli więcej dusz ogólnie. Pojawia się dodatkowy element. Masz większą szansę na dropnięcie przedmiotów rzadkich, a niektóre przedmioty mają szansę tylko i wyłącznie dropnąć, kiedy świat jest w Pure Black, a czasami Pure White World Tendency. No i pojawiają się Black Phantomy, przeciwnicy dodatkowi dużo mocniejsi. I ty w tym momencie nie wiesz, dlaczego gra kopnęła cię w dupę jeszcze mocniej, a mechanicznie rzecz biorąc tylko próbowałeś sobie ułatwić, tak? Odradzałeś się do postaci ludzkiej, żeby mieć więcej życia i nie wiedziałeś, że robisz sobie krzywdę. Więc jeżeli ktoś tego nie ma, Demon Souls będzie najtrudniejszy. Pierwsze, może trylogia Dark Souls i tutaj bardzo szybko postaram się przejść, żeby cię nie tutaj zanudzić czasem. Gdybym miał ci polecić, jeżeli chodzi o klimat, pierwszy Dark Souls, świetna historia, niesamowity klimat, level design, który jest wyznacznikiem po dziś dzień dla wielu innych tytułów. Jak można zrobić świat, który jest połączony, który sprawia, że wracasz do tych samych miejsc inną drogą, który sprawia, że zastanawiasz się i szukasz miejsc, gdzie możesz dojść. To jest pierwsze Dark Souls, muzyka, która towarzyszy ci podczas walk, tak jak już wspomniałem, klimat, historia, jeżeli będziesz chciał ją odkryć, bo to jest ciekawe, chęć odkrywania historii, która też jest trudnością i pewnym wyzwaniem dla gracza, ale w momencie, kiedy wyszło na przykład Demon Souls, ja sam bardzo mocno gdzieś tam pokazywałem się na forach internetowych, bawiąc się w Theory Crafting, który uwielbiam, bo to było łączenie kropek, to było rzucanie, słuchajcie, znalazłem coś takiego, znalazłem taki element, ten przedmiot leży w tym miejscu. Dlaczego? I to jest ważne, Miyazaki bardzo rzadko przypadkowo postawi gdzieś jakiś przedmiot
przedmiot, który zbierzesz, jeżeli on się pojawia w jakimś miejscu, to może być pierścień, to może być zbroja, to może być miecz, to raczej ma znaczenie fabularne. Elementy dekoracyjne na ścianach, emblematy i tak dalej, to jest coś, czego będziesz szukał i znajdziesz połączenia, jeżeli wystarczająco dobrze poszukasz, więc to jest ciekawe też wyzwanie szukanie gry. Ale wracając do tematu, dlaczego niektórzy mówią, Bloodborne, niektórzy mówią najtrudniejszy, niektórzy mówią najłatwiejszy. Bloodborne, podobny jak Sekiro, zrobił coś bardzo ciekawego, czyli zmienił podejście do gry. Zarówno Sekiro, jak i Bloodborne stawiają na akcję, stawiają na agresję. Sekiro oczywiście znowu, tak jak mówiłem, obdarło nas z rozwoju postaci, z atrybutów. Bloodborne nie, ale Bloodborne zabrał tarczę, jest jedna, drewniana, która się do niczego nie nadaje, dał nam pistolet, który pozwala nam parować, dał nam recovery damage, czyli kiedy ktoś nas uderzy, mamy przez chyba sekundę czas, żeby uderzyć przeciwnika i mamy lifesteala przez ten czas, czyli możemy to odnowić, tam jest chyba 1,5 sekundy czasu dokładnie na to. Więc znowu, gra, która stawia na agresję. Sekiro podobnie, tylko tam dorzucili nam właśnie ten posture, jeżeli dobrze pamiętam, ten balans postaci, który możemy zbijać. I koniec końców cały ten mój wywód wróci do początku, czyli nie wiem, która gra jest najtrudniejsza, bo to jest zbyt zależne od osoby i warto wybrać sobie coś, co wygląda dobrze. Gdybym ja miał komuś coś polecić i teraz tego, polecam tobie, konkretnie tobie, nie wszystkim osobom na świecie, bo za bardzo to jest znowu gdzieś tam ruchome, natomiast na tyle, na ile ciebie znam, na tyle, na ile wiem, przy jakich grach się bawiłeś, w moim mniemaniu, wiesz... Bottle Rapper. Dokładnie. Moim skromnym zdaniem Dark Souls 3 byłby dobrym wejściem dla ciebie. Fabularnie stoi troszkę gorzej niż na przykład 1 w moim mniemaniu. Tam jest dużo fanserwisu, ale dla mnie to jest dobry fanserwis, dla wielu osób niezbyt. Ale na pewno jest bardziej przystępna historia, dużo łatwiej ją odkryć, natomiast responsywność postaci, gameplay, nie zapominajmy, Soulsy to jest action RPG, więc jeżeli mówimy o RPG-ach akcji, musi być pewnego rodzaju responsywność, a pierwsze Dark Soulsy są drewniane, ale ja to drewno uwielbiam, to od razu mówię, tak? I jeżeli nauczysz się tym drewnem posługiwać, to ta gra wbrew pozorom jest płynna, mimo że drewniana. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to sobie przeczy. Nie, mimo drewnianości animacji i pewnych mechanik jesteś w stanie płynnie się w tym odnajdywać. Tylko znowu potrzeba czasu. Więc tak jak mówię, tobie poleciłbym Dark Souls 3 ze względu na responsywność, ze względu na łatwość wejścia mimo wszystko i może kiedyś będę miał okazję, co nie ukrywam, chętnie bym zrobił, wprowadzić cię w ten świat, chociaż też bardzo mocno zastanawiam się nad Elden Ringiem, ponieważ Elden Ring z jednej strony on faktycznie uważam, że trudnością wielu bossów i tą swobodą, którą rzucili dla gracza, pozwala naprawdę dowolnie podejść do gry. Wciąż pamiętajmy, sorcery, czyli wszelaka magia w Soulsach to jest easy mode i ty tak naprawdę możesz przejść sporą część mapy w Elden Ring, zbierając zasoby, zbierając sprzęt, również łykając czary, przygotowując się na bossów, którzy później tak naprawdę będą dla ciebie, będą się topić jak masełko pod gorącym mieczem, więc to zależy, ale celowałbym dla ciebie w tym momencie albo Dark Souls 3, albo Elden Ring, gdybym miał ci coś polecić. Aż żałuję, że zapytałem. W każdym razie. Kilka osób jakiś czas temu naciskało mnie na Bloodborne, żeby spróbować, że to taka świetna gra. W końcu nawet jeden z widzów przysłał mi tego Bloodborne'a. No i ja mówię, dobra, zagramy sobie na streamie, bo już tyle dobrego słyszałem. I w Bloodborne jest właśnie ta sama historia, co w Sekiro. Ten świat jest naprawdę świetny. Ty kontynuuj, ja tylko się wychylam po pudełeczko. Dobra. Świat w Bloodborne jest naprawdę świetny. Podobała mi się ta historia, cały ten ciężki klimat takiego trochę wiktoriańskiej Anglii. Bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się podobało to podejście twórców właśnie do przygotowania nie tylko samej historii, ale i oprawy. No ale ponownie, jeżeli oglądaliście, bądź mieliście mieć nieszczęście bycia na tym streamie, no męczyłem się okrutnie i nie wiem, czy tam za daleko przeszedłem z tym. O, widzę, że masz kolekcjonerkę, tak? Bloodborne'a. Tak. Znaczy cały ten stos to są Soulsy, co nie? Aha.
To są Soulsy. No w każdym razie nie za daleko przeszedłem w tym Bloodborne i powiem Ci, że ja miałem taką złość, że chciałem to poznać, że ten świat mnie ponownie interesował, ale nie mogłem. Nie mogłem, bo jakby była ściana, której nie mogłem pokonać w żaden sposób i koniec końców rzuciłem tego Bloodborne'a, już nigdy więcej do niego nie wróciłem, żeby się po prostu nie denerwować. No, i znowuż wraca to pytanie, bo tak jak mówisz, że tam w Sekiro są jednak te poziomy trudności, tylko o tym nie wiesz i tak dalej. Tu mi się rodzi takie ciekawe pytanie, że From Software robi grę, to już nawet nie jest to, że w grze nie masz znaczników. W tej grze nie dają ci żadnych podstawowych informacji. Oni ci dają grę, która jest wyprana jakby ze wszystkich informacji, które powinieneś mieć na początku i proszę, graj sobie, tak? I odkryj sobie sam. Z jednej strony wydaje mi się, że tu jest jakby przejście, czy też przeciągnięcie liny ekstremalnie w drugą stronę, że ta gra staje się, znaczy ja mówię to z poziomu oczywiście osoby, która nie grała we wszystkie Soulsy i ani jednego nie skończyła, ale z opowieści tutaj Barta i z tego, co miałem okazję lekko liznąć, że tak powiem, te gry przez to, że są takie niedopowiedziane, może tak bym to nazwał, stają się jakby, nie wiem, zabrakło mi słowa teraz, co chciałem powiedzieć. Są jakby takie... Czy chciałbyś powiedzieć, że one to jest bardziej inaczej? Traktujemy to na plus czy na minus? Znaczy to ja to traktuję wzbudzenie ciekawości? Ja w tym wypadku traktuję to na minus, bo to jest jakby brak podstawowych informacji na temat tego, dlaczego tak się dzieje. Co mówiłeś, że tam się stajesz ten biały, czarny, że to jakby nie jesteś w stanie z tego samodzielnie. Pewnie też gdzieś to wyczytałeś na jakimś forum, a nie, że sam do tego doszedłeś. Absolutnie nie mam zamiaru tu mówić, tak, wszystko kurde sam. Nie kłammy, tylko wiesz co, ja zacząłem o tym mówić i może dokończę tylko tą myśl, bo to będzie istotne dla tego, o czym teraz rozmawiamy. Samodzielne, i to jest zależne od osoby, mi bardzo pasuje, samodzielne odkrywanie gry, na to trzeba mieć czas, na to trzeba mieć siły, nastawienie i tak dalej, od razu spoko, rozumiem, ale to samodzielne odgrywanie gry, to siedzenie na forach, wymienianie się informacjami, mówię, teorii crafting, nie tylko w kwestii fabuły, ale w kwestii mechanik, gry, świata, to było niezwykle satysfakcjonujące i ja wiem, że nie każdy tego chce, ja wiem, że nie każdy się tym będzie jarać i właśnie dlatego to nie są gry dla każdego i dlatego też ja będę bardziej zbliżony po stronie nie dawać tego easy mode, ponieważ ktoś powie, ok, ja chcę poznać tylko historię. Obejrzyj w takim razie, być może, może to jest chamskie, ale może po prostu obejrzyj sobie gameplay na YouTubie, poznasz ją. Jest masa youtuberów, którzy, nie wiem, choćby Vatividia świetne materiały robi, jeżeli chodzi o lore soulsowy. Chcesz poznać fabułę i tak musiałbyś bardzo dużo czasu spędzić, dłubiąc tej fabule, bo jej najzwyczajniej w świecie nie będziesz w stanie pochłonąć, więc może to jest lepsze rozwiązanie dla ciebie. A ja z jednej strony też rozumiem i graczy, którzy być może nie mają na to czasu, nie mają na to siły. I okej, rozumiem, natomiast co ciekawe, jeżeli podejdziesz do tych gier z odpowiednim nastawieniem i zazwyczaj niestety z takim, w cudzysłowie, coachem, na przykład mną, który cię wprowadzi i ci pokaże trochę rzeczy, da się zrobić z tego... da się z tego zrobić grę bardzo przyjemną i wcale nie taką trudną, natomiast ja też bardzo dobrze rozumiem twórców, bardzo dobrze rozumiem Miyazakiego, gdzie jego założenie jest takie, chcę sprzedać ci doświadczenie. I ze względu na to, że grę mocno okroimy z pewnej swobody, chociaż może to za dużo, bo tej swobody trochę tam jest, znowu rzecz względna, ale ze względu na to, że zabieram ci pewną swobodę, wrzucam cię do tego świata, ty czujesz się zagubiony, ty czujesz się niepewny, czy czujesz się zdezorientowany, czujesz często strach, zaszczucie, masę niesamowitych emocji i jeżeli uda ci się pokonać, bo wbrew pozorom ja często to powtarzam i nie wiem, czy kiedykolwiek zmienię zdanie na ten temat, ale Soulsy uczą cię być lepszym graczem, tak wiesz, overall, tak ogólnie. Powiem ci szczerze, że potem ja generalnie zawsze wspominałem o tym, gry trudne lubiłem,
ale potem właśnie po 2009 roku, jak się przemogłem z tymi Soulsami, jak na początku się odbiłem, ja strasznie zauważyłem, jak to rzutuje na wszystkie inne gry i widzę to do tej pory. Mój sposób analizowania gier, mój sposób podchodzenia do rozwiązywania problemów w grach, to, co sprawiało kiedyś, że się na przykład irytowałem, na chwilę obecną to jest krótka analiza, stało się to i to. I Soulsy tego wbrew pozorom uczą. Soulsy bardzo dużo podpowiadają, tylko musisz się nauczyć rozumieć język gry, że tak powiem. Pomijając, podam ci prosty przykład. Dark Souls 1, wchodzimy sobie do Sen Fortress. Nie będę mówić o entymologii i nazewnictwa i tak dalej. Mogę co najwyżej pokazać tutaj ewentualnie pudełeczko z pierwszych Dark Soulsów, oczywiście jest to limitka z artbookiem, ale to chyba to zostawię na, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli oczywiście, żebyśmy o konkretnych częściach porozmawiali, wtedy można pokazać. Natomiast jesteś w Sen Fortress i tam bossem głównym akurat tej lokacji jest Iron Giant. No i co ciekawe, Iron Giant jest wrażliwy na Lightning. Odrobinę, co nie? Ale jest oczywiście, Lightning będzie dawać mu dodatkowe obrażenia. Teraz biedaku, biedny graczu, tak? Skąd ty masz w ogóle o tym wiedzieć? No co ciekawe, zaraz przed Fog Gate'em, czyli przed tą taką bramą ze mgły do bossa, leży trup. No i na sobie, jeżeli go zbadasz, no to znajdziesz włócznię, która ma Lightning na sobie narzuconą. No gra jakby dała ci broń, która ułatwi ci walkę z bossem zaraz przed bossem. To się nie stanie zawsze w taki sam sposób, ale praktycznie zawsze lokacja ci coś podpowiada. Daje ci na przykład bronię, da ci na przykład bomby, na które jest wrażliwy przeciwnik, tak? Możliwość zatrucia, bo akurat będzie łatwy do zatrucia i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo, bardzo dużo, a jeżeli zginiesz, to warto zastanowić się, dlaczego w ogóle zginąłeś, bo w większości wypadków ty nie zginąłeś, tak jak powiedziałeś, ta gra jest po prostu trudna, jest na zasadzie, ona jest głupio trudna. Zazwyczaj zginąłeś tylko i wyłącznie przez własny błąd. Być może nie znałeś po prostu przeciwnika i to jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Śmierć w Soulsach nie oznacza porażki, a do tego nas gry przyzwyczajały i dlatego to tak boli. Śmierć w Soulsach to jest punkt, kiedy ty robisz pauzę i zastanawiasz się, dlaczego zginąłem? No, bo przeciwnik mnie zabił, dlaczego zginąłem, co nie? No, zginąłeś, bo być może akurat zawiódł czas reakcji, bo nie przygotowałeś się, nie znałeś ataków. I ja podchodzę do tego na zasadzie, pojawia się nowy przeciwnik, zresztą w każdych nowych Soulsach robię to samo. Moi znajomi na mnie patrzą jak na wariata, jak czasami wpadają i na przykład proszą, żebym coś pokazał. Mówię, to jest taki przeciwnik, albo zaczynam nową grę, której jeszcze nie miałem, nowe Soulsy wychodzą. W momencie, kiedy ja mam zabić bossa, to po prostu albo w zależności, czy załadowanie gry będzie szybsze, czy danie się zabić będzie szybsze, to robię. I robię to tak długo, aż jestem zadowolony, aż znam ataki, aż jestem w stanie manipulować AI, aż znalazłem satysfakcję w rozgrywce, bo ja mam takie zboczenie, że chcę, żeby to było dynamiczne, szybkie i efektywne zarazem, co nie? Także wyłączenie szybkości, efektywności z efektywnością. Tak? Efektywne, efektowne, żeby się nie pomylić. I to mnie jara. Jeżeli ktoś ma inny styl gry, to nie ma z tym najmniejszego problemu, ale to jest właśnie to, co powiedziałem. Zginąłeś przez własny błąd. Tylko musisz go znaleźć i gra często chętnie ci podpowie dlaczego i zmusi cię do zastanawiania się. Myślę, że powoli tutaj mi się rysuje jakiś obraz, dlaczego ja sobie w Soulsach nie radzę. Myślę, że problemem jest to, że w dużej mierze, że właśnie to, co powiedziałeś, że trzeba bardzo analitycznie do tego podchodzić, a ja jestem z natury chaotyczny strasznie i ja jakby nie wyciągam wniosków z porażki, bo ja tego nie analizuję. Nie analizuję, nie jestem, to jest kwestia już raczej mojego charakteru i osoby, które oglądają materiały, często się śmieją, że tu jest jakiś błąd, tu jest jakieś przejęzyczenie, tutaj się coś źle tam skleiło i tak dalej, a ja jestem święcie przekonany, że to jest dobrze. Ja po prostu, ja robię pewne rzeczy, bo to jest jakby, chcę to wyjaśnić, bo to jest w ogóle ciekawa kwestia pod kątem jakby psychologii, że to, co ja robię, ja uważam, że to jest dobrze. Ja nie muszę tego sprawdzać, bo wiem, że to jest dobrze. Potem się okaże, że jest źle. I rzeczy, które odwalałem, jak ostatnio Marioli opowiadałem, to ona nie wierzyła. Ja cały czas takie rzeczy robię. I to jest jakby, to wynika troszkę z tego, że ja mam bardzo chaotyczny sposób bycia i
muszę robić kilka rzeczy naraz. Znaczy nie jestem osobą, która się skupia na jednym. Ja muszę robić kilka rzeczy naraz, bo to wtedy jakby czuję, że coś robię. To trudno wyjaśnić. Jak ktoś nie ma takiego charakteru, to bardzo ciężko wyjaśnić. To jest właśnie też ten przykład tych Soulsów, że ja nie jestem w stanie skupić się dokładnie na pojedynku i analizować go, bo moje myśli już uciekają gdzieś tam, wiesz, w inne rejony, nie? Jakby nie jestem w stanie... To jest trochę jak ADHD. Myślę, że ja może nawet jak byłem młodszy, to miałem jakieś oznaki ADHD. I dlatego nie jestem... I właśnie to, co powiedziałem, że ginę w Soulsach, czy tam w Sekiro, ja jakby nie wyciągam z tego wniosków. Ja następnym razem będę walczył z tym samym bossem i ja zginę w ten sam sposób. I kolejny raz zginę w ten sam sposób. Nie? To, co mówisz, że uczysz się na przykład AI. I ja myślę, że tego pewnie to widzę, ale jakby bierze nade mną siła rzeczy takiego chaosu i szybkiego pokonania przeciwnika, że muszę szybko to zrobić, żeby przejść dalej i przez to cały czas jakby ginę. Czaję, bardzo, bardzo Cię rozumiem i tutaj przywołam po raz drugi Jeffreya, ponieważ on miał bardzo podobne sytuacje. Ja wielokrotnie dostawiałem od niego wiadomości typu Bart i table, co już wiesz, niecenzurowane słowa, tak? Że ten boss jest po prostu, wiesz, to jest głupie i tak dalej. Okej, poczekaj. Co nie? Jeżeli akurat byłem w domu, siadałem i czasami robiłem mu szybki stream z tego, tak? Czasami siadałem do kopa z nim, a czasami jak akurat coś załatwiałem, byłem na mieście gdziekolwiek, tak? W trasie event akurat robiliśmy, bo mi się zdarzyło przed wejściem na scenę nawet wysyłać mu głosówkę, co ma zrobić. To mu po prostu dawałem takie proste wskazówki, tak? Nie wiem, przykład, konkretny atak obchodzisz w lewo i okazuje się, to jest niesamowita rzecz, jak to złapiesz, bo tak jak mówię, hitboxy, warto też sobie przeanalizować hitboxy w Soulsach, byłbyś naprawdę, uśmiałbyś się, gwarantuję, żebyś się uśmiał, jakbyś zobaczył, że przeciwnik, który jest wielki, który wiesz, macie zabić, zmasakrować i tak dalej, a ty po prostu idziesz w lewo. I atak cię omija, jakby. Wspomnę tutaj Bloodborne, bo to jest akurat świetny przykład z tym przechodzeniem w lewo. Bestia w kościele, tylko nie mówimy tutaj o Amelii. Będę musiał znaleźć, kurczę, pewnie zaraz nazwę. Bestia, która cię zatruwa. Też jeden z początkowych bossów. On może być chyba po ojcu Gastion, jakoś tak się go czytało. Schodzimy niżej, w dół levelu i później będzie... To jest jedna z opcji na drugiego bossa. W każdym razie, bardzo chaotyczny przeciwnik, zatruwający, rzucający chmurę trucizny. O ironio, idziesz w lewo. Większość ataków mija. To jest niesamowite, kiedy startujesz z tym bossem, uczysz się go na samym początku, jest chaotyczny, bardzo macha kończynami, jego ataki naprawdę zgarniają sporo, jeszcze doskakuje do ciebie, ma ten gap closer, czyli skracanie dystansu do ciebie. Myślisz sobie, kurczę, agresywny, mocny przeciwnik, po czym odkrywasz jeden prosty trik i deweloperzy cię nienawidzą. Idziesz w lewo. To jest wszystko. Byłbyś naprawdę, uśmiałbyś się. Jak widzisz, jak to zaczyna działać, to masz takie, no co ty mówisz, co nie? Faktycznie. Myślę, że u mnie jeszcze, wiesz co, u mnie właśnie to, co powiedziałeś, to się właśnie wiąże z tym, że kończyłem trudne gry, ale jakby miałem wszystkie potrzebne informacje, żeby tę grę ukończyć. Soulsy tych, tak jak mówisz, tych informacji nie dają. To, co mówisz, że Jeffreyowi wysyłałeś, to jakby dawałeś mu te informacje, których mu nie dała gra. Więc on jakby był w stanie wykorzystać te informacje. I dlatego ja myślę, że to jest po części też dlaczego ja nie umiem grać w Soulsy i po części ich trochę nie lubię. Że mam wrażenie, że twórcy wiedzą dużo, ale oni się z tobą nie dzielą. Ty tak musisz jest. sam do tego dojść. No właśnie, to nie jest przypuszczenie, no właśnie, tak jest, tak. Krzychu. I to jest właśnie powód, dla którego te gry mnie jakby nie wciągają i jakby nie potrafię w nie grać. Bo kończąc inne, trudne tytuły, bo dzisiaj tak naprawdę większość gier, gdy kończę, to gram na tym najwyższym poziomie trudności, który jest dostępny od początku, bo normal to kiedyś easy, wiadomo. Jasne. I kończę te gry i wiesz, czasami się zastanawiam, mówię, no dobra, skończyłem na przykład, nie wiem, tego Breakdowna, czy tam to wróćmy do tej Castlevanii, to były trudne tytuły, ale dlaczego na przykład nie idzie mi w tych... I właśnie teraz mnie oświeciło, że to chodzi o to, że nie mam tych informacji, że gra, tak jak na przykład Castlevania, daje ci wszelkie informacje, które potrzebujesz, żeby
toczyć dalej walkę, tak? Natomiast tu jakby tych informacji nie masz. Jesteś jakby zdany sam na siebie. Ja bym powiedział troszkę inaczej. Nie chodzi o to, że gra ci ich nie daje. Musisz samemu je znaleźć. Trochę tak. Zaznaczyłem kilka razy, co jest bardzo istotne w Soulsach. Gra się z tobą komunikuje inaczej niż to, do czego nas zazwyczaj przyzwyczaili. Język gier to jest w ogóle coś, co analizowałem sobie przez kilka lat, szczególnie pod względem psychologii. Bardzo ciekawy temat. Podam taką bardzo uproszczoną wersję, bo z tego to moglibyśmy pół dnia w ogóle sobie debatować i rozmawiać na ten temat. Grasz na kompie, grasz na klawie i myszce. Czym skaczesz? Spacją. Jeżeli będziesz miał podjąć interakcję z jakimś przedmiotem, otworzyć szafkę. Albo F. Tak. Przeładowanie? R. No oczywiście, że tak. Grasz na padzie, wyścigówki, czym przyspieszasz? R2. Tak, kiedyś X, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest język gier, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni i to jest niesamowite, jak ja to bardzo często widzę. Na przykład moja druga połówka, jak siada do gry i muszę jej tłumaczyć rzeczy, gdzie ja się zastanawiam, rzucam czasami nomenklaturą i mówię, czekaj Bart, ona tego nie załapie. Nie jest przyzwyczajona, ona nie jest nauczona tego języka, którego my jesteśmy nauczeni przez lata jako gracze i wprowadzanie świeżych osób do w ogóle do świata gier i raz, że uwielbiam, ale musiałem też się nauczyć i cierpliwości, i zmiany mojego języka, zmiany wprowadzania informacji dla tej osoby, bo to jest niesamowite doświadczenie i bardzo w ogóle polecam wam troszkę z tym sobie pokombinować, bo raz, że nauczycie się ciekawych rzeczy, ale uzbrojcie się w cierpliwość, bo to jest potrzebne, a co jest istotne, to, że skoro już się przyzwyczailiśmy, to Miyazaki razem z teamem From Software stwierdzili, wiesz co, my nie będziemy z tobą rozmawiać tak jak my, powiedzmy, że wszyscy posługujemy się językiem polskim, no, i to będzie chyba dobre porównanie, oni do nas mówią po japońsku, tak? Mhm. No tak, a my tego japońskiego nie znamy, więc musimy się tego języka nauczyć. To ten sposób komunikacji będzie inny niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. To nie będą wszystkie te informacje, które normalnie dostajemy. Nie dostajemy wszystkiego prosto w twarz, ale co ciekawe, i to bardzo każdemu polecam, jeżeli gracie w Soulsy, czasami zatrzymać się i rozejrzeć. Raz, że być może akurat zobaczycie bardzo ładny krajobraz, być może zobaczycie elementy otoczenia, które sprawią, że zaczniecie się zastanawiać tylko nad estetyką, może zobaczycie elementy fabularne, bo tego jest masa wbrew pozorom, ale być może zobaczycie rozstawienie przeciwników, być może zobaczycie cel, być może zastanowicie się nad ścieżką, która będzie idealna, żeby przebiec akurat do bossa, bo w pewnym momencie bieganie po świecie Soulsów jest całkowicie naturalne i ja doszedłem bardzo szybko do pewnego wniosku, który jest oczywisty, a jednak tak często w wielu tytułach pomijany, że ja nie muszę zabijać wszystkich przeciwników. Ale zazwyczaj, kiedy idziesz w Soulsach, większość osób, okej, trzeba czyścić lokację. No nie No musisz. to jest bez sensu, bo oni się odradzają potem, nie? Jak siedzisz przy ognisku. Tak, oczywiście, że tak, więc ten system odrodzenia się jest tam, ale znowu, tutaj wchodzą dwa aspekty. To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni często w grach, czyli chcemy wyczyścić lokację, jest przeciwnik, trzeba go pokonać. Więc jakby proste założenie, tak? Jakby jest automatyzacja w mózgu. To jest pierwsza kwestia, a druga, no jakby, co, ja go nie pokonam i tak dalej, wiesz, jest wyzwanie, a w pewnym momencie przecież mogę przebiec po prostu, mogę skupić się tylko i wyłącznie na celu, który możesz sobie wyznaczać. I co jest ciekawe, Soulsy są tak skonstruowane, że potrafią dać ci bardzo dużą elastyczność w rzucaniu wyzwań sobie samemu. Możemy powiedzieć, że w większości gier możemy zrobić sobie własne wyzwania, pewnie być może w każdej, ale na pewno w większości. I to, jeżeli będą RPG, być może przejście na niskim poziomie postaci, może na używaniu jakiegoś konkretnego sprzętu, albo nieużywanie pewnego sprzętu. Natomiast Soulsy są tak zbudowane, że dają nam bardzo dużą elastyczność w doborze tego, co będziemy chcieli robić. Ja pamiętam, jak w pewnym momencie zrobiłem sobie w trzecich Soulsach wyzwanie, żeby przejść na pierwszym poziomie, czyli One Soul Level Run. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że jak już na tyle znałem grę, że wzmocniłem sobie, bo ja straight swordem, zwykłym prostym mieczykiem biegałem, ja go upgrade'owałem i w pewnym momencie stwierdziłem, że przestanę go po prostu upgrade'ować, bo jakby nie czuję wyzwania. No i podstawowy poziom postaci, podstawowa broń. Dało się. Co prawda tłuczenie bossów później, no to było, wiesz, pół godziny, 40 minut, żeby zjechać ten pasek HP. Czy jesteś tym, co przechodził Soulsy w samych majtach?
Oj tak, znaczy, czekaj, w grze czy grając? No, tak i tak. A to, Cosplay. tak, cosplayowałem własną postać. Natomiast wiesz co, nie chciałbym, żeby tu się zamieniło tak, że ja jestem jakimś tutaj bucem, który torpeduje Souls-like'i, a ty jesteś tutaj dla mnie advocatus diaboli, który broni Souls-like'ów. Natomiast to, co szanuję i to, czego w sumie trochę nie byłem świadomy, to to, że ta gra jest bardzo, czy te gry są bardzo dobrze przemyślane. To, co opowiadasz, te mechaniki, elementy fabularne, to nie jest tak, że to jest ktoś se zrobił labirynt, wrzucił se bossów. Tam każdy element wydaje się być, przynajmniej z twoich opowieści, przemyślany i mieć swoje miejsce i ma swój cel i ma swój sens. To jest właśnie w grach bardzo rzadko spotykane dzisiaj pod tym kątem takiego drobiazgowego podejścia do map, nie? Bo większość to dzisiaj, jak są otwarte światy, to tam wiesz, 2 budynki, dobra, tu 2 budynki tam, dobra, nie ma tego environment storytellingu, a z tego, co właśnie widzę, to tutaj bardzo gra z tego korzysta. Ja to strasznie szanuję w grach. Environment storytelling to jest jeden z moich ulubionych elementów w grach, który uwielbiam rozkminiać. I widzę, że tutaj Soulsy, czy tam Bloodborne, czy Sekiro ma dużo tych rzeczy, które bym pewnie chętnie się zagłębił. No ale pewnie się nie zagłębię. Znaczy wiesz, ja mogę sobie dzisiaj odpalić Sekiro i spróbować tego byka pokonać. I tak mam już sztuczne ognie, to nie ma znaczenia, i tak go nie mogę pokonać. Tak. I tak go nie mogę pokonać. I właśnie to jest ta ściana, która mi nie pozwala się zapoznać z tym. I faktycznie może masz rację, że jeżeli nie możesz przejść, zerknij sobie na YouTubie. Ja nie jestem graczem, który gra na YouTubie. Ja się brzydzę ogólnie gameplayami na YouTubie, to wiecie, już nieraz o tym mówiłem. Ja muszę mieć to doświadczenie samodzielne, tak, żeby to poznać. Więc tutaj jakby jestem troszkę w kropce. Wiem, że możesz powiedzieć spróbuj. No już próbowałem i się nie podobało. Nie chcę już znowu próbować. Powiem co innego. Po pierwsze, nic na siłę. Słuchaj, stary, jeżeli ty masz się męczyć, to... I ja wiem, że teraz może przeczę sobie, tak? Jak masz się męczyć, to nie próbuj. Jest odpowiedni poziom gdzieś zmęczenia czy męczenia, który można zaakceptować, który nie można zaakceptować. I nie ma złotej zasady. To powinno być zależne od ciebie, ale gwarantuję ci jedno. Soulsy jako jedne z naprawdę niewielu gier mają tak pamiętasz, jak mówiłem o tej krzywej satysfakcji, krzywej postępu, nauki i tak dalej. Generalnie deweloperzy bardzo chcą, żeby one się na siebie nałożyły, żeby szły praktycznie jako jedna krzywa. I Soulsom często to się udaje, natomiast gwarantuję ci, że ta krzywa satysfakcji jest tak dopasowana, że jak pokonasz te przeciwności, będziesz pan zajarany, jakby gwarantuję, będziesz pan zadowolony, pańska żona też będzie. Po pierwsze, pokonujesz samego siebie, własne słabości, pokonujesz tych przeciwników, jest ta satysfakcja niesamowita, ale nie zapomnij o jednej rzeczy. Jakieś 5 minut później zostaniesz przygnieciony przez kolejną rzecz, co nie? No to jest takie pokonywanie tych barier. Strategia małych kroków. Tak, i można, natomiast wiesz co, powiedziałeś jedną rzecz, mógłbym próbować, ale po co? Znowu, jeżeli chcesz spróbować, od razu mówię, bardzo chętnie ci pomogę, co nie? Nawet nieważne, czy to miałby być koop, czy powiedzmy takie troszkę coachingowanie cię z boku, tylko ja od razu mówię, zaznaczam i bardzo mocno to zaznaczam, nie lubię robić czegoś za kogoś, nie lubię dawać pełnej informacji, lubię dawać wskazówki, zasugerować ci pewne rzeczy, pokazać ci wiesz, drobinkę jakąś, często mówię rzucić kość, żebyś poczuł pan smak, ale się nie najadł, tak, żebyś był głodny i żebyś sam ruszył dalej. W ten sposób bardzo często wprowadzałem ludzi w Soulsy, w ten sposób bardzo często komuś troszkę pomagałem i później się okazało, że faktycznie, ja pamiętam, wspomnę po raz trzeci Jeffreya, kiedyś na streamie z nim grałem i był taki moment, gdzie boss był prawie na samym końcu paska HP i widzę po prostu po tym, jak Jeffrey się zachowuje, plus słyszę go w słuchawkach, że on ewidentnie, no jakby jego zbroja nie jest już tak błyszcząca, jak była jakieś 30 sekund temu, ale jesteśmy pod koniec. On jest w sytuacji, gdzie prawie chyba już w ogóle nie miał podków do leczenia się i jego HP było gdzieś w okolicach połowy, także tragedii nie było. Ja byłem przy bossie i mogłem go 2 hitami zabić, chyba być może nawet jednym, z czego stwierdził on i Jeffrey krzyczy, bardzo zabij go. No nie,
To twój boss, jestem w twoim świecie, sam sobie go zabij, co nie? Jakby zjechałem mu połowę HP. Sadysta taki. I wtedy on, pamiętam, on wtedy krzyknął takie, czekaj, co? I mówię, no sam go zabij, jakby pokazałem ci wszystko, co mogłem, swoją część zrobiłem, stary, jedziesz. I pamiętam, że on za pierwszym razem, kiedy to zrobiłem, żeby było jasne, myśmy do tego bossa podeszli kilka razy, ale za pierwszym razem, jak tam zrobiłem, ten boss faktycznie go zabił i nie powiem, miał żal do mnie. Mówię, Jeffrey, próbujemy jeszcze raz, co nie? Pamiętam wszystko, czego się nauczyłeś i podczas walki ja bardzo często odchodziłem swoją postacią na bok i mu mówiłem, patrz, teraz będzie ten atak. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, gdzie uciekasz? On mówi, na lewo. Bardzo dobrze, jest roll, jest, kurczę, okej, teraz będzie robić taki atak. Pamiętasz, co tam było? A no tak, to wystarczy, że przeroluje do przodu. Bardzo dobrze, kurde, i jedziesz, co nie w pewnym momencie, i on tego bossa zrobił sam, koniec końców. Zrobił go w trudniejszej wersji, ponieważ ja byłem w jego świecie, to jego boss miał więcej HP. I zrobił go w tym momencie sam. I sam mi później powiedział, okej, Bart, czaję, o co ci chodziło. Tylko jakby raz, że musiał do tego emocjonalnie się z tym pogodzić, dwa, potrzebował takiego troszkę wejścia, bo może to jest ciekawe, że niektórych to zajara, że ta gra tak słabo pewne rzeczy komunikuje, albo tak oszczędnie, a dla innych, czyli na przykład mnie to jara, a dla innych to jest problem i potrzebują kilku dodatkowych takich popchnięć, żeby załapać bakcyla. I może to jest właśnie to, może ten mój wywód właśnie w tą stronę chciałem poprowadzić, dlatego, że powiedziałeś, że nie chcę próbować jeszcze raz tego samego i nie próbuj tego samego. Jeżeli masz, to spróbuj troszkę inaczej. A propos, Bart otwiera niedługo szkołę dla osób no, nie do końca pełnosprytnych w Dark Soulsy. Będziecie mogli tam, będzie wykładał. Ja powiem ci tak, podsumowując te Soulsy nieszczęsne, chyba najbardziej teraz mnie interesuje zagranie w tego Dark Souls Remastered na PlayStation. Demon's Souls Remake. Demon's Souls Remake, tak? Demon's Souls, Demon's Souls na PlayStation Remake, 5 co się pojawiło. Premierowo z konsolą. To Demon's Souls Souls Remake. Tak. To Polecam, zapraszam w razie czego. chyba w tą grę teraz najchętniej bym sobie zagrał, aczkolwiek no nadal mnie kusi ten Bloodborne i Sekiro. Czyli w tom. Tak, Ale no co ciekawe, bo tutaj zabawię się w taką troszeczkę bo mamy tą wersję PS5, wersja PS3, ale niewiele osób wie, że wersji PS3 było więcej i żadna z nich, ja wiem, że ty masz Black Phantom Edition, ona jeszcze inaczej wygląda i ktoś mógłby powiedzieć, Bart, po co ci 3 różne wersje gier? Znaczy trzy te same gry, tak? Kupiłeś jakby inne wersje? Jeżeli spojrzymy sobie do tyłu, to jest wersja azjatycka. Momencik. Zobaczmy sobie z boku, z przodu. Tutaj jest wydawcą Bandai i to poszło na Europę. A one się w ogóle czymś różniły? Znaczy ja poza językiem Zaraz ci powiem. Tutaj wydawcą był bodajże Atlus, to jest wersja azjatycka, nie, to jest From Software'owe i tutaj mamy Atlusowe wydanie, to było na rynek amerykański, sprawdzę sobie jeszcze, tak, tu jest Blues, czyli BLUS to jest rynek amerykański, BCAS to mamy Asia, Bless, czyli ES to mamy Europe. I niewiele osób wie, część osób wie, że były 3 wersje, czyli na rynek amerykański, na rynek europejski, na rynek azjatycki. Niewiele osób wie, że wersji było 5, bo wersji azjatyckich było 3, czyli była chyba tam na rynek koreański, na rynek japoński, na rynek chyba chiński. I teraz bardzo ważne pytanie, czym to się różni? Niczym. Czyli poziom trudności jest ogólnie... Mnie to zawsze interesuje, bo zazwyczaj są tak, że niektóre gry są na przykład trudniejsze w Europie, niektóre gry są trudniejsze w Japonii, czasami są one ocenzurowane. Właśnie to mnie zawsze interesuje, te różne wersje tych gier. I byłem ciekawy właśnie... Skłamałem, jest różnica. Mój drogi, w wersji europejskiej część czarów i przedmiotów się troszeczkę inaczej nazywa. Różnica jest niewielka. Poza tym, co mogę powiedzieć, jeżeli ktoś chciałby głęboko wejść w tą grę i chciałby się pobawić w glitche, to łapie wersję azjatycką. Tutaj nawet mamy też, jeżeli się przyjrzymy, gdzie jest ta kamerka, żebym sobie wycelował. Six Axis.
A nie, to mówisz. Nie, chodzi o to, że wersja azjatycka, ona miała od razu wybrane angielskie napisy i angielski dubbing, dlatego ja tą wersję ściągnąłem od razu z Azji, zanim ona do Europy i do Stanów przyszła i dlatego w ogóle ona jakoś się ruszyła gdzieś tam dalej. Natomiast, tak jak mówię, różnic, jeżeli ktoś by szukał, no to bierze sobie najwcześniejszą wersję, czyli azjatycką, tam jest najwięcej bugów, jeżeli ktoś chce sobie połamać tą grę, no to ewentualnie tyle. I później w patchach był trochę balans broni dostosowywany, no bo PvP i choćby ci, którzy grali w PvP wtedy, to wiedzą, że Mid Cleaver robił robotę, tak, bo miał skalowanie S w Strength i w Dex, a dla tych, co nie wiedzą, to nieważne, był bardzo mocny, po prostu. Moglibyśmy pewnie ciągnąć ten monolog Barta jeszcze bardzo długo na temat Dark Soulsów, ale nasz czas wybił już 1,5 godziny. Więc Szybko. Bart, jeszcze tak szybkie dla ciebie 45 minut z podsumowaniem całości. Nie wiem, jakiego podsumowania byś sobie życzył, albo jakiego podsumowania wy byście sobie życzyli. Gdybym miał komuś polecić wejście w serię, poleciłbym komuś Dark Souls 3. Właśnie ze względu na to, dlaczego poleciłem Krzyśkowi, czyli duża responsywność, dość dobry próg wejścia. Wspomniałeś o Bloodborne, który jest grą świetną i wcale nie musi być najtrudniejszą. Natomiast choćby Father Gascoigne potrafi stanowić barierę i on dla ciebie stanowi barierę nie do przebicia, to ten gościu na cmentarzu, co się później w wilkołaka zamieniał. Tak, Nie tak się zatrzymałeś? Nie doszedłem. Nie doszedłeś? Spoko, przy mnie dojdziesz. Ja doszedłem do jakiejś takiej drabiny, co się zrzucało zaraz w mieście, co było. Czyli wyszedłeś sam z tego... początek, za wilkołak. No. Jezu, za kliniką tak naprawdę. No okay. 2 godziny grałem na streamie. Powiem tak, ja o Soulsach mogę mówić godzinami, to chyba zauważyliście. Mam nadzieję, że nie w sposób tragiczny, nie w sposób, który sprawia, że zasypiacie przed monitorami czy też w swoich słuchawkach. Natomiast gdybym miał coś powiedzieć, odesłałbym was na pewno do kilku miejsc w YouTubie, gdzie znajdziecie dość dłuższe filmiki odnośnie fabuły, które pokazują, jak fabuła jest bogata w tych grach i tylko od ciebie jako gracza zależy, czy będziesz chciał odkryć. I jeżeli jesteś jedną z tych osób, która nie ma na to czasu i która chce mieć świetnie podaną fabułę, to nie jest gra dla ciebie. Tylko tyle i nie ma się co złościć. Po prostu nie jest to gra dla ciebie, jeżeli dlatego grasz w gry. Wybierz coś innego. Jeżeli chcesz rozpracowywać fabułę, chcesz rozpracowywać lokacje, chcesz rozpracowywać system walki, to jest gra dla ciebie. Jeżeli chcesz się pomęczyć, lubisz wyciągać wnioski i trochę się powkurzać, bo ewidentnie to się stanie, to może być gra dla ciebie. Soulsy, tak jak wspominałem, świetnie uczą cierpliwości, wyciągania wniosków, łapania elementów, łączenia szczegółów. To jest seria, która jest w tym naprawdę dobra i znajdziecie też na YouTubie masę filmów, zresztą to się będzie tyczyło nie tylko Soulsów, żeby ktoś tego nie odebrał jako coś unikatowego dla Soulsów, ale Soulsy robią to dobrze dla wielu osób, czyli pomogły też pokonać różnego rodzaju inne bariery w grach, na przykład właśnie związane z tym, że ktoś coś robił i mu się nie udawało i szybko się poddawał. I ja nie mówię, że te gry są lekarstwem na to. Po prostu mówię, że u niektórych osób, a dużo takich głosów w internecie się znajdzie, tak zadziałało. Na pewno będą to gry, które wpłyną na wasze pozostałe doświadczenia growe, bo będziecie, tak jak mówię, bardzo często to powtarzam, Soulsy uczą nas być ogólnie lepszymi graczami. I nie znalazłem osoby, z którą gdzieś tam dłużej pograłem w Soulsy, która podłapała bakcyla albo nauczyła się szukać, rozpracować te mechaniki, łączyć wątki, łączyć kropki, która by mi nie przyznała później racji, więc tutaj na pewno bym powiedział, że do tego są świetne. Więc generalnie, jeżeli chcecie być troszeczkę przeciwnikami dla samych siebie, jeżeli chcecie rozpracowywać grę, chcecie mieć ogromną satysfakcję z pokonania bossa, czy jakiejś innej przeciwności losu, rozwiązania zagadki, która nie dawała wam spokoju, to Soulsy wam to dadzą. Oczywiście nie zapominajcie, że Soulsy są niczym kochana matka, która przytuliła was do piersi, nakarmiła was, mleko spływa wam po brocie, jesteście szczęśliwi, gaworzycie, po czym po prostu łapie was i wrzuca za szmaty w świat i mówi: okej, idź i sobie
umieracie, jakby szybko skończyliśmy temat głaskania i zmieniania pieluch, tak? Od tej pory pieluchy zmieniasz sam i walczysz o własne butelki. Być może jest to rozwiązanie, które będzie działać dla niektórych, a dla innych nie. I w sumie tak jest. Ja na koniec jeszcze chciałbym tutaj zadać jedno ostatnie pytanie odnośnie Soulsów. Gdybyś miał wybrać najważniejszy czynnik z całej palety gier Souls-like'ów, który sprawił, że stwierdziłeś, że to jest jedna z twoich ulubionych gier. No poza Tekkenem, wiadomo, no ale mówimy tutaj o Souls-like'ach. Jezu, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Chyba nie jestem w stanie ci odpowiedzieć w ten sposób, który byś chciał. Spróbuję trochę inaczej. Demon Souls najbardziej cenię sobie za ten średniowieczny klimat mrocznego fantasy. I tak mega skrótowo. Dark Souls 1, przede wszystkim level design i klimat takiego, to już jest nie dark medieval fantasy, to jest bardziej fantasy. Poszliśmy w drugą stronę, to jest troszkę inny klimat. Muzyka, która jest świetna i w Demonach, i w Dark Soulsach, szczególnie Nameless Song, które ci się pojawia pod koniec. Myślę, że ten jeden czynnik psychologiczny tutaj poruszmy, czy też to będzie kilka czynników. Zagranie muzyką, często wspominałem o tym, że granie ciszą jest niesamowite. W Soulsach bardzo często jest cicho. Słyszysz dźwięki lokacji, słyszysz jęki, słyszysz płomienie, paleniska, słyszysz nieumarłych, a podczas walki z bossami słyszysz epickie brzmienia, które naprawdę to wszystko dopełniają. I wiesz, co mnie najbardziej, jedna z rzeczy, która najbardziej mnie rozwaliła, zarówno, sorry za kolokwializm, ale w tym momencie to jest najlepsze słowo, które mogę użyć, bo oddaje paletę emocji. To świetnie pasowało i przy Demon Soulsach, i przy Dark Soulsach. Później po prostu już nie było takie wrażenie ze względu na doświadczenie. Męczysz się, siłujesz, pocisz, rozpracowujesz to wszystko, walczysz, czasami chcesz zrezygnować, wracasz, nagle, wiesz, pokonujesz te słabości, walczysz z tymi wszystkimi przeciwnościami i pojawiają się napisy końcowe. Polecam zarówno przesłuchać sobie muzykę z napisów końcowych z Demon Souls i z Dark Souls. Ciężko mi powiedzieć, który utwór jest lepszy, chyba dla większości osób właśnie Nameless Song z Dark Soulsa, ale powiem ci, ulga, spokój i szczęście, które poczułem, kiedy kończyłem po raz pierwszy właśnie Dark Souls, były czymś naprawdę ciężkim do opisania i czymś, co bardzo ciężko jest doświadczyć w grach wideo. Tak jak powiedziałem, ty się naprawdę napracowałeś, po czym masz napisy końcowe, bardzo delikatne brzmienia, świetny wokal, nie pamiętam teraz jak się wokalistka nazywała, ale masz świetny wokal delikatnie, który smyra po prostu twoje bębenki uszne. Ty zasłużyłeś sobie na odpoczynek. Soulsy są pełne metafor i to mnie też jara, gdzie jest bardzo dużo zachowań podobnych, czy też przeniesionych, jeżeli chodzi o metafory, ciebie jako gracza i wizji świata. Pamiętam, że kiedyś, ja wiem, że mieliśmy kończyć, ale dobiję jednym tematem, który jest ciekawy. I wiele osób zaczęło na to zwracać uwagę. Tutaj mówimy właśnie o psychologii i ja nie wiem, czy Miyazaki zrobił to specjalnie, czy nie, ale bo chcę zacząć od zadania ci pytania, ale ty chyba nie będziesz znał odpowiedzi. Wiesz, kim są Hollowy w Soulsach? Tak mniej więcej? Okej, w bardzo dużym skrócie. Chyba nie. W świecie Soulsów, kiedy giniesz, tracisz część tej swojej duszy. I to są między innymi te dusze, które my zbieramy, tak? Zabijając sobie przeciwników, zbieramy ich dusze. Później się odradzasz, oczywiście, ale to jest świetnie zaprezentowane choćby w pierwszym Dark Souls, gdzie twoja postać ze śmierci będziesz ginąć i ona oczywiście robi się coraz brzydsza, coraz bardziej wypruta, tak? W Dark Souls 3 pojawia się jeszcze wielka blizna tutaj w okolicy serca, tak? Stajesz się właśnie tym Hollowem, stajesz się postacią, która... Możesz. Sorki, możesz. Nie, jasne. Nie widać cię, możesz. Pozdrowienia dla Marioli. No już kończ. W każdym razie, tak stajesz się coraz bardziej nieumarły, postacią szaloną, pustą i tak dalej. Zresztą ci wszyscy Hollowy to są właśnie kiedyś ludzie fabularnie, teraz postacie, które straciły często pamięć, straciły kontakt ze światem i już nie wiedzą, co się dzieje, tak? Jedyne, czego chcą, jedyne, co ich popycha jeszcze do życia, zanim całkowicie odejdą z tego świata, to jest chęć, to jest głód posiadania dusz.
I jak widzimy, oni są często porównani do zombie. Jedyne, co ich prowadzi, to taka ślepa narracja w twojej głowie, więcej dusz, żeby odzyskać człowieczeństwo. I co jest ciekawe, czego wiele osób nie zauważyło, dopóki o tym nie wspominam, jak ty zachowujesz się jako gracz w momencie, kiedy zginąłeś i musisz wrócić do swoich dusz, do swojej plamy dusz, żeby wszystko odzyskać, a co lepsze, kiedy zginiesz po drodze i to wszystko przypadnie, no to wtedy w tym momencie wpadasz w szał i mordujesz jakby, w szał, troszkę metaforycznie w szał, mordujesz wszystko wokół, bo chcesz odrobić te dusze, które straciłeś. I zauważmy, że nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie, ale ty jako gracz zachowujesz się dokładnie tak samo jak przeciwnicy, którzy są w grze. Jak ci szaleńcy, jak ci wypruci z człowieczeństwa, no już puste tak naprawdę pojemniki ludzkie, które pragną jeszcze trochę tej duszy zgarnąć, żeby odzyskać właśnie swoje człowieczeństwo, żeby ogarnąć duszę. I myślę, że takich metafor w Soulsach znajdziesz masę. Więc to będzie jedna z rzeczy, która też do mnie bardzo, bardzo trafia. Jak widzicie, dla niektórych Soulsy to niesamowita przygoda, historie na wiele, wiele godzin. Ja widzę tutaj bardzo złożoną grę i pod kątem fabularnym, i pod kątem mechanik i tego, jak to wszystko zostało razem ze sobą posklejane, żeby działało. Dla mnie to była fascynująca rozmowa, bo wcześniej jakby nie zgłębiałem tego tematu, a widzę, że Bart siedzi w tym. On pewnie do dzisiaj tam gra, w majtach biega w jakimś Bloodborne albo w czymś, coś innym. Coś tam była. Czy tam w Elden Ringu. I to jest właśnie fascynujące dla mnie, że pogadać z kimś, kto zjadł na tym zęby, kontra osoba, która jakby nie ma z tym żadnej wiedzy i jakby tutaj możemy, ja nie mogę powiedzieć, że się wymieniamy informacjami, bo ja jakby spijam z siebie te informacje, natomiast sam jakby nie za dużo mogę tutaj faktycznie w tym podcaście dorzucić, poza tym, że tymi kilkoma jakby fragmencikami, kiedy udało mi się w te Soulsy zagrać. Natomiast no, jedno jest pewne, gry od From Software są nadal bardzo trudne, nadal gracze uwielbiają ginąć, rozgryzając te wszystkie mechaniki, odnajdując okruszki historii, składając je do kupy. Dzięki temu te gry są tak niesamowicie popularne wśród wielu, wielu graczy. Czy jeszcze coś chcesz na zakończenie dodać? Boże, lepiej nie. Bałem się zapytać. Okej, dodam jedno. Jeżeli chcecie, spróbujcie, nie bójcie się tych gier, nie bójcie się od nich odbić. Natomiast nie bójcie się zatrzymać i wyrzućcie z głowy to takie nastawienie, jak ginę, to przegrałem. Ginięcie w Soulsach jest rzeczą naturalną, to będzie, tego nie wyeliminujecie, a przynajmniej będzie bardzo, bardzo ciężko i zajmie wam to przejście kilka razy tych gier. Pomyślcie o tym na zasadzie, skoro zginąłem, to jest ku temu powód. Zastanówmy się dlaczego. I tym miłym akcentem zakończymy kolejny odcinek źle nazwanego podcastu, który się nazywa Gralogi. To jest najlepsza, najgorsza nazwa. Tak, to jest najlepsza z najgorszych. Moim tutaj sensejem, mistrzem, wielkim Shu, wielkim elektronikiem, panem Kleksem był po całych światach Soulsów Bart Jakubczyk. Dziękuję, mój drogi padawanie, a moim właśnie podopiecznym, tak, moim uczniem, moim podopiecznym dzisiejszego odcinka, jak zawsze Krzysztof Krawczyk, tak! Tak miałem w głowie, że dzisiaj chyba będziesz Krzysztofem Krawczykiem w takim razie, może nie parowozem w piękny rejs, ale Krzysztof Parowóz Krawczyk. Tak, ale Soulsami. Postać z nowych Gears of War. Ja bym kupił. Tak czy inaczej, Krzysztof Energik Micielski, moi drodzy. W takim razie to wszystko. Pozdrawiam Was, Energik. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.